Nagram. Także witamy na niedzielnej mszy. Dzisiaj tak na luźno, ale też spojrzymy znowu na te wykresy. Ostatnio walnęło. Pewnie zauważyliście, że zrobiłem kilka zmian na Discordzie. To jest to, co mówiłem, że z końcówką marca, jeżeli ktoś nie da informacji, że zostaje i leci z nami kolejny rok, no to ja po prostu tam zrobiłem trochę porządek. Jeszcze trochę pewnie przeorganizuję Discorda. Może usunę nawet niektóre rzeczy, które nie są nam potrzebne, aczkolwiek wiele rzeczy jest potrzebne jako historia, bo to się przydaje, przynajmniej jak ja szukam rzeczy, które robiliśmy w latach poprzednich i wcześniej. Często do tego wracam, więc to może nam się przydać. Jeżeli mamy te fora, no to tam zostanie. Jeżeli mamy jakieś kanały, które pójdą do archiwizacji, to będzie w archiwum. Muszę trochę porządku zrobić, bo pewnie w nadchodzących miesiącach będzie się pojawiać wiele nowych rzeczy. Zobaczymy, jak będzie z airdropami, aczkolwiek airdropy to większość to jest lipa. Szczerze to mi nawet się nie chce robić tych rzeczy. Całkowicie, że tak powiem, większość tych rzeczy odpuściłem. Jedynie co robię to jakieś giełdowe karty, tego typu airdropy, gdzie wiem, że cokolwiek wpadnie. Te airdropy, które dawały fajnie zarobić, no niestety się skończyły. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wrócić na grupę, no to tutaj macie czas do końca marca. Myślę, że przedłużę to do 15 kwietnia. Jeżeli po 15 kwietnia ludzie się nie zdecydują wrócić, będzie to traktowane jako powrót do grupy na, że tak powiem, świeżych warunkach. Jeżeli ktoś chce przedłużyć, no to tu oczywiście ma zniżki. Tak jak to było zawsze. Oczywiście tutaj możecie się skontaktować. Różne są powody takiej, a nie innej decyzji. Ja nie będę wnikać. Też każdy ma jakieś wyzwania. Ten rok poprzedni nie był prostym rokiem, aczkolwiek dało się zarobić, nawet w zeszłym roku. Ja tutaj akumuluję nasze wyniki z poprzednich kilku lat, bo tak jak wiecie, jeżeli chodzi o rynek krypto, rynki finansowe, to co my robimy, no to tutaj na cały sukces, że tak powiem, tego co robimy, to się składa więcej elementów i przede wszystkim ostatnie lata, które robimy. Jedni mogą czuć potrzebę bycia w grupie, inni gdzieś tam sobie robią sami. Zawsze, co roku jest tak, że po prostu po jakimś czasie ludzie wracają, bo samemu ciężko się pewne rzeczy ogarnia. Tak jak już mówiłem, ja mam dostęp do różnych materiałów premium, które jakbyście chcieli kupić je osobno, sami, no to trzeba wydać kilka tysięcy złotych. Między innymi jest to mentoring Phila, mam też Tradera 21 i wiem mniej więcej co on robi, jakie ruchy po prostu robi z swoimi portfelami, tymi rzeczami, które tam są. Z tego co on mówi, no to on się cieszy, jeśli w zeszłym roku czy w tym roku zarobi chociaż 10%. Ja jak tak patrzyłem, no to te zarobki są dużo lepsze, dużo wyższe, bo my jednak w dużej części bazowaliśmy na kryptowalutach. Jeżeli ktoś dobrze rozegrał hossę, sprzedał alty w dobrym momencie, chociażby zabrał sobie wkład, no to minimum moim zdaniem takie osoby powinny być na 30, 50, a nawet 100% zysku, jeśli chodzi o pozycję na altach, no bo taka była strategia. Jeśli ktoś tego nie zrobił, no to tu ciężko doszukiwać się zysków, a może być nawet tak, że po prostu są wygenerowane jakieś straty. U mnie jest na plus, to wiecie, bo to cały czas śledziliśmy. Ja, jak miałem gdzieś ponadprzeciętne zyski, no to je zrealizowałem. Zapłaciło mi to nawet na straty, za straty, które gdzieś tam zostały wygenerowane, bo to nie jest tak, że jest 100% skuteczności z tymi altami, które my mieliśmy. 70% altów dało zarobić, jeśli ktoś w dobrym momencie wyszedł. Jeśli ktoś nie wyszedł wcale, no to tutaj wina leży raczej po stronie tej osoby, że nie trzymała się tej strategii. Ja też często niektóre rzeczy zapomniałem, zostawiłem, no i nie wliczam tego nawet w moje jakieś tam portfolio, no bo pokryłem te ryzyko innymi zyskami, które osiągałem. Bitcoin, Ether to były takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o lata poprzednie, ale też dało zarobić XRP, TAO dało zarobić TRX.
Co tam jeszcze było? No, Dodge dał zarobić, wiele jest takich rzeczy i na tych rzeczach w tym roku ja przynajmniej się skupiam na akumulacji tego typu tokenów czy kryptowalut. Nie zamierzam na razie wchodzić w żadne jakieś tam dziwne tokeny pojawiające się, jakieś presale, aczkolwiek tutaj jeżeli jakaś okazja się trafi, na przykład będzie presale za, nie wiem, 50-100 dolarów, to jest taka kwota, którą ja mogę zaryzykować, aczkolwiek sami wiecie, że DAO Maker i te wszystkie platformy, które sprzedawały tokeny, z vestingiem okazały się jednak złą decyzją. Wiele z nich nie dało nawet wyciągnąć wkładu, więc tu bym był bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o wrzucanie pieniędzy w tego typu rzeczy. Najlepiej wyszły chyba jakieś nody i tego typu akcje, gdzie na samym początku, jak było TGE, po prostu sprzedawaliśmy to, co naakumulowaliśmy, no i po prostu to nam zapłaciło za to, że teraz mamy coś, co generuje nam w dalszym ciągu tokeny, aczkolwiek wszystkie tokeny są na glebie. Patrząc też z perspektywy tego, co dała nam Solana, czy chociażby Sui, no to tu też zdarzyły się jakieś airdropy, telefon Solany się zapłacił trzykrotnie, nawet jak ktoś dobrze to sprzedał, tego Seekera, więc tu ja jestem akurat zadowolony. A jakby tak wszystko do kupy sobie dodać, czyli to, co tam było na Solanie z tych airdropów, no to telefon teoretycznie spłacił się już z airdropów za sam NFT, czyli za presale tego telefonu. Później mieliśmy jakieś aplikacje na Solanie jak Moonwalk, to też zapłaciło, tutaj nie trzeba było żadnego większego wkładu, wystarczyło po prostu korzystać z telefonu i z tego typu rzeczy, też to zapłaciło. No i ostatnio airdrop Seekera, który przynajmniej w moim wypadku gdzieś mi wygenerował zwrot na poziomie powyżej 1000 dolarów, więc dwukrotność wartości tego telefonu, jeśli ktoś płacił 600 dolarów za telefon. Jeżeli chodzi o tą konsolę SUI, no to tu raczej nie spodziewam się jakiegoś większego airdropu, przynajmniej na razie. Zysku tam na tym nie ma, no ale tu jest konsola, jest urządzenie. Zobaczymy też, jak będzie z tymi SUI bolami, czyli te portfele, które ostatnio zamawialiśmy. To też nie było jakieś drogie, no ale jest to portfel kryptowalutowy, który może się przydać. Więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o to, o grupę, no to jeżeli ktoś chce, zapraszam. Jeżeli ktoś nie chce, no to ja na siłę nikogo nie będę tu ciągać. Tak jak wiecie i zapowiadaliśmy, no to ten rok raczej nie będzie jakimś tam wybitnym rokiem z fajerwerkami. Będzie raczej nudno, ale tak to jest. Jeżeli mamy hossę, dzieje się bardzo dużo. Są momenty, gdzie ciężko jest zadążyć za czymkolwiek i tyle rzeczy się dzieje. My akurat mieliśmy naprawdę dobrą, zgraną grupę na ostatnich hossach, gdzie naprawdę z wielu rzeczy można było skorzystać i te informacje były przekazywane bardzo szybko, jak i dobrze. Jeżeli ktoś był na przykład nowy i nie wiedział, jak to ogarnąć, no to miał instrukcję. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje teraz, czyli Bessa, nuda, no to przynajmniej w moim wypadku i z moich doświadczeń i z ludźmi, jak rozmawiam, to tego typu grupa, społeczność pomaga przede wszystkim przetrwać te najgorsze momenty. No i ja mam zamiar dalej robić swoje i po prostu być tu zarówno inspiracją, jak i wsparciem dla osób, które po prostu tego potrzebują. Jest nuda, sam się trochę nudzę i szukam sobie zajęcia. Odpoczywam, bo staram się no, nie angażować jakoś wybitnie tutaj w różne rzeczy. Bardzo dużo rzeczy oglądam nowych, zarówno z rynków tradycyjnych, aczkolwiek tu też byłbym ostrożny. Słucham, oglądam, śledzę, co by tu można było zrobić. Ale wiecie, że pieniądz lubi ciszę, trzeba być przygotowanym. Tak jak już nieraz mówiłem, że trzeba przygotować gotówkę, przede wszystkim środki płynne, na to, żeby je wykorzystać, gdy pojawi się jakaś lepsza okazja pod działanie. No i tutaj ja bazuję na swojej wiedzy, no i na wiedzy osób, które gdzieś tam ogarniają trochę inne rynki. No bo kryptowaluty raczej dla mnie nie są żadnym zaskoczeniem, ale jeżeli chodzi o rynki tradycyjne, no to tutaj słucham lepszych od siebie i bardziej doświadczonych, aczkolwiek moje doświadczenie, że tak powiem, też już jest zrobione na bazie kilku lat.
a najlepiej jest zdobywać swoje doświadczenie i wiedzieć, co robisz. Więc metale też dały zarobić fenomenalnie, jeżeli chodzi o to, bo my kupowaliśmy bardzo wcześnie metale, zaczęliśmy. Wiele osób z grupy też zaczęło kupować metale tylko i wyłącznie przez to, że zacząłem robić to ja i kilka osób na grupie i to pokazywaliśmy, więc wiecie, bazowanie na informacjach z Twittera, bazowanie na informacjach z YouTube'a nie zawsze przynosi jakiś efekt, który mógłby wpłynąć pozytywnie na nasze działania. No bo to, że gdzieś usłyszałeś, to, że gdzieś widziałeś i próbowałeś coś zrobić, w większości nie generuje takiego powodu decyzyjności, że faktycznie ty to będziesz robić. I tak samo jeżeli chodzi o whisky, jakieś inne rzeczy bardziej kolekcjonerskie, no to większość z Was raczej po prostu zaczęło to robić na bazie doświadczeń moich, naszych znajomych i tych osób, które po prostu te czynności systematycznie i skrupulatnie powtarzają. No tak wygląda długoterminowe inwestowanie, a nie tradowanie i spekulowanie na rynku. Oczywiście w krótkim terminie i to, co możecie teraz widzieć na rynkach finansowych, no to bardzo fajnie wygląda nam spekulowanie na tych rzeczach. I może nas to troszkę wprowadzić w błąd. No bo jeśli widzimy, że ktoś ciągle systematycznie gdzieś tam dzieli się zyskami, ale też jakieś straty generuje, chociaż nie zawsze one przebijają się później do wiadomości. Nie każdy lubi się chwalić stratami. No to to może wyglądać fajnie, ale z doświadczenia i z praktyki wiem, że większość jakichś botów, kopiowania to po prostu w długim terminie się nie sprawdza. Jeżeli ktoś nie zabiera zysków, nie odkłada ich na bok w krótkim terminie, no to później może mieć jakiś tam problem. Zresztą teraz też wyszły informacje UKNF, czy jakoś tak to się nazywa. Jakaś instytucja polska dała raport, że jeżeli chodzi o trading, no to tutaj 90 chyba 7 czy 92 czy 70, ileś już nie pamiętam, czytałem to dzisiaj. Osób traci na tym rynku. Nawet jeśli by to było 50% osób, to i tak to jest potężny minus dla wielu z tych osób. Obserwując ostatnie ruchy na metalach, na ropie i na CFD-kach, bo jestem na grupie facebookowej od XTB, też tam po prostu śledzę, co tam ludzie robią. Oczywiście w pewnym stopniu jest jakiś tam trolling, no ale większość ludzi po prostu traci. I traci na tych ruchach, na nieprzewidzianych decyzjach, wrzuca pieniądze, których nie może stracić, zamiast po prostu poczekać albo kupić fizyczny produkt. Czy to metal, ropy może nie kupią, ale jeżeli chodzi o złoto, srebro, no to ja bym sobie, jakbym się nie znał i nie wiedział, jak zarządzać ryzykiem, odpuściłbym sobie po prostu tradowanie na CFD-kach czy na lewarze, bo to zazwyczaj w 90% kończy się bardzo źle. To samo tyczy się Bitcoina. Futuresy, wszystko fajnie, jeżeli wszystko zmierza gdzieś tam w naszą stronę i dobrze postawimy. Czy chociażby ostatnio może shorty, to było do przewidzenia, bo można zarabiać oczywiście w dwie strony, ale w krótkim terminie my i tak oberywamy różnymi emocjami i podejściem różnych osób, bo oczywiście to obserwujemy. Jeśli ktoś nie potrafi zarządzać ryzykiem, handluje na bardzo małym marginie, czyli likwidacja jest dość, że tak powiem, blisko poziomu wejścia, no to kończy się to zazwyczaj wyparowaniem kapitału i trzeba to ponawiać. Osoby, które rozgrywają lewar na różnych platformach i mają konkretne wyniki, zazwyczaj zabezpieczają tą pozycję dużo większym kapitałem. Grają na przykład na krosie, gdzie jeżeli ktoś odpala zarówno shorta, jak i longa na Bitcoinie i na przykład Bitcoin kosztuje powiedzmy 90 tysięcy dolarów, no to w momencie, gdy idzie w to w drugą stronę, czyli my postawimy shorta, Bitcoin nam rośnie o 10 tysięcy dolarów, no to oni mają jeszcze spory zapas, że tak powiem, zabezpieczenia, żeby chociażby przez jakiś czas tą pozycję przetrzymać i ją nie zamykają. Zresztą kilka osób na grupie też takie rzeczy tutaj rozgrywało. Jacek rozgrywał, z tego co pamiętam, Dasha.
no ale też wytrzymał dość spory czas i zabezpieczoną miał pozycję, jeżeli chodzi o margin, żeby po prostu go nie wywiozło. Większość osób jednak kończy na taczce i jest wywieziona w las, więc ja na waszym miejscu bym tego typu dużym kapitałem nie dotykał. Nie mówię o małym kapitale, no bo pobawić się można. Trochę nudy jest, więc powiedzmy trochę emocji nam nie zaszkodzi. Jestem za tym, żeby sobie popróbować, potestować. Jeżeli na przykład dostajemy od giełd jakieś bonusy, no to można do tego wykorzystać. Tutaj nie ponosimy żadnego ryzyka utraty własnego kapitału, więc po prostu zobaczymy, czy takie okazje też będą się pojawiać. Jeśli będzie się to pojawiać, to będę Was o tym informował oczywiście, bo sam z tych bonusów korzystam, jeżeli je gdzieś właśnie dostaję. Jeżeli chodzi o akumulowanie bitcoina, no to jesteśmy coraz niżej. Teraz walnęło nam tutaj na rynku ponownie. Nic tutaj nowego nie odkryliśmy, bo raczej spodziewaliśmy się, że będą znowu jakieś spadki. Widać, że jednak kierunek jest na południe, aczkolwiek rynek no, może nas zaskoczyć. Z tym, że to, co się dzieje ogólnie w geopolityce, w tym tutaj na rynku, co Wam opisałem, no to nie wygląda na to, żeby w połowie Bessy przyszła jakaś hossa i było jakoś turbo dobrze. Nie wiem, czy czytaliście te informacje, które wam tutaj dodałem, czyli moje przemyślenia. No ale jeżeli chodzi o scenariusze, no to tutaj wiele osób, może teraz do nich już to dochodzi, że jednak ta cykliczność działa, ale wiele osób żyło w takim przekonaniu, że może przyjść ten super cykl, będzie alt season, no i te osoby po prostu przegrały z rynkiem. My, co by nie było, co by nie mówić, jednak byliśmy cały czas przygotowani na dwa scenariusze. Ja wam cały czas powtarzam i nauczyłem wiele z was tego, żeby stawiać stop lossy, chociażby na break-evenach, na wejściu w różne kryptowaluty, jeżeli je trzymamy na giełdach. No i w tym momencie, jeżeli cena wróciła do poziomu naszego zakupu, to przynajmniej nie straciłeś pieniędzy, wyciągnąłeś co twoje z powrotem, a jeżeli na górkach ktoś sprzedał, no to zabezpieczył kapitał swój podstawowy dużo wcześniej i mógł po prostu część sobie zostawić. Ja tak rozgrywam rynek i mam trochę tych shitcoinów, a co z tego będzie, nie wiem, ale ja to traktuję jako darmowe, jako airdrop. Patrząc na cykle Bitcoina, no to jest dokładnie bardzo podobnie to, co się działo. To Wam już pokazywałem na wskaźnikach. Tu za bardzo nic się nie różni do poprzednich lat. Są lata bardzo dynamiczne i takie, gdzie nie można za tym wszystkim nadążyć, a są lata takie jak teraz, gdzie po prostu jest nuda. A co by jeszcze nie mówić, my jeszcze dodatkowo dostajemy tutaj ciągle obuchem w łeb i wszystko jest gaszone, więc gdzieś tam można się faktycznie spodziewać jakiejś większej recesji, jakiegoś kryzysu finansowego, podobnie jak w 2008 roku, podobnie jak poprzez COVID. Też oberwaliśmy na chwilę i spadki nawet były na rynkach tradycyjnych, ale patrząc znowu z dłuższej perspektywy, no to tego typu rzeczy okazały się tutaj okazją. Świat się no nie skończy, moim zdaniem, przez najbliższe 5 lat, chyba że coś odwalą, ale jeżeli chodzi o różne firmy, no to się raczej nie skończy i te firmy no nie wyparują. Aczkolwiek też mam obawy, jeżeli chodzi o niektóre firmy, te wszystkie firmy technologiczne, które są oparte na generowaniu przychodu z różnych chipów, AI, no to przez to, co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie, Iran i to wszystko, no to te firmy też oberwą. My, jako normalni ludzie, normalni kowalscy, też oberwiemy w dłuższym terminie. Na razie jeszcze tego nie widać. Jest trochę takie maskowanie tych różnych rzeczy, no ale patrząc na historię, kiedy ropa wybijała nam nowe szczyty, czy bardzo mocno drożała, no to krótko potem zazwyczaj zdarzały się jakieś kryzysy i to się powtarzało od lat. Czy to się powtórzy teraz? Domyślam się, że tak, aczkolwiek no nie jest powiedziane, bo może się wydarzyć coś innego. Może być inaczej, ale jak wiemy,
jeżeli ktoś wierzy, że tym razem będzie inaczej, to zazwyczaj to się nie sprawdzało, więc ja bym też był tutaj ostrożny i raczej zabezpieczał sobie kapitał niż wydawał go na pierdoły i nadmiernie po prostu szukał zysku i próbował na siłę coś zarabiać. Niektórzy mogą być w takiej sytuacji, że po prostu wydaje się im, no, że to jest teraz ten moment, że ja muszę zarobić tu i teraz. No ja takich ludzi raczej próbuję ostudzić i wylać im trochę zimnej wody na głowę, no bo odpowiedni czas moim zdaniem jeszcze się pojawi. Tym bardziej, jeśli ktoś jest w podobnej sytuacji jak ja i wiele osób z grupy, no to my jesteśmy, że tak powiem, 50-50. Mamy altcoiny, mamy bitcoina, mamy ethera, mamy też kapitał na to, żeby dokupić więcej, jeśli po prostu pojawią się niższe wyceny. To jest bardzo komfortowa sytuacja. Znam też osoby, które wyszły całkowicie z rynku, ale tutaj z tymi osobami jest jeden fundamentalny problem. One nigdy nie wiedzą, kiedy wejść w ten rynek z powrotem. Mało tego, boją się z powrotem wrócić na ten rynek. Jeżeli ja już jestem jedną nogą w pociągu i mam niektóre rzeczy, no to mniej się tego obawiam, plus podjąłem taką decyzję, a nie inną, więc siedzę częściowo właśnie w tych inwestycjach. Mi jest dużo łatwiej podejmować kolejne kroki. Jeżeli ktoś zarobił i wyszedł całkowicie, no to kurczowo będzie się trzymać tego zarobku i będzie sparaliżowany, nie będzie chciał z powrotem wrócić na ten rynek albo będzie szukać tego najlepszego, odpowiedniego, najkorzystniejszego momentu. Takie momenty na rynku się pojawiają, ale zazwyczaj bardzo szybko się to zmienia i rynek się odwraca. Więc tu jeżeli chodzi o Bitcoina, zazwyczaj jest tak, że faza spadkowa trwała około 50 tygodni, ale też dłużej. No i mi się wydaje, że tutaj, oczywiście bazując na bazie tej historii, można minimum te 50 tygodni przyjąć. Ale jeżeli będzie się dziać tak, jak się dzieje teraz, no to tutaj ta bessa, to wszystko się wydłuży, no bo też musimy zresetować wskaźniki, jak i rynki finansowe, które są przepompowane. SP500 troszkę nam tam zareagowało w dół, ale to jednak nie jest jakoś turbo dużo. Ja spodziewałem się większych spadków i one mogą po prostu w najbliższych tygodniach przyjść, chociaż mimo wszystko USA tego broni. Trump sobie robi tam swoje akcje. E, No jest dziwnie. Jest tak, jakby no nikt się tego nie spodziewał, że taką sytuację będziemy mieli. Patrząc jeszcze na to, co może się wydarzyć, no to tutaj to, co Wam rozpisałem, no to tu jest informacja, że Bitcoin może spaść nawet gdzieś w poziom 43 tysięcy dolarów. Czy tam się pojawi, czy spadnie tak nisko? Niektórzy nawet prognozują do 35. Moim takim bezpiecznym poziomem jest to około 50 tysięcy, czy tam 55 tysięcy dolarów, no bo nawet jeśli spadniemy do tej kwoty, nawet jeśli spadniemy troszkę niżej w tym momencie, no to nic nie zmienia. Pytanie też, ile kto kasy chce tutaj włożyć. Jeżeli ATH ma być albo na tym samym poziomie, co mamy teraz, co mieliśmy teraz, na 120 parę tysięcy dolarów, albo przebijemy ATH i polecimy wyżej, no i tak do zgarnięcia jest dość fajna kwota, bo to wtedy będzie około 2 do 3 xów. To i tak są pieniądze, gdzie ty raczej na rynkach tradycyjnych takich pieniędzy nie zarobisz. I tak jak ja wyciągnąłem lekcje z poprzednich HOS, no to cieszę się zyskiem, który faktycznie mam. Czyli jeżeli coś mi robi 100-200%, to ja swój wkład wyciągam i wynagradzam się częściowo. Czasy, gdzie mieliśmy alt-seasony i był to 2018 rok, moim zdaniem i zdaniem wielu osób dawno się skończyły i ciężko będzie coś takiego powtórzyć, wygenerować zyski na poziomie iluś tam xów. Zdarzają się, tak jak Kaspa, tak jak Sui, czy chociażby mieliśmy Tię, która zrobiła od $3 do 16, czy tam wyżej nawet.
Ja gdzieś tam się odnoszę do tego, po ile ja sprzedawałem. No ale tutaj, żeby to trafić, to zazwyczaj jest ciężko. Takie rzeczy się zdarzają, będziemy tego typu akcji szukać, ale oczywiście tylko częścią kapitału. Najbezpieczniej Bitcoin i po prostu skupienie się na akumulowaniu Bitcoina. Oczywiście też tutaj złoto, srebro też jest dość ciekawe. Na razie mamy jakąś tam krótkoterminową korektę, chociaż już niektórzy zaczynają mówić, że lecimy do zera, czy tam do po prostu cen sprzed tych wzrostów. Dla mnie jest to super, no bo ja i tak zarobiłem, udało się tam coś potradować na tym, więc ja sobie po prostu jeszcze więcej tego odkupię, jeżeli byśmy spadli do cen, które były przed wzrostami, bo i tak na to patrzę w takim stopniu, że na wieczne niesprzedanie. I polecam Wam, żeby w ten sposób traktować niektóre rzeczy. Jeżeli ktoś ma tanio kupione złoto, srebro, czy tak chociażby bitcoina, no to tutaj nieważne tak naprawdę jest, ile on dzisiaj kosztuje. Ważne jest, ile to będzie kosztować za kolejne lata. Ja częściowo takie rzeczy sobie zostawiam. Czyli wiem z góry, zostawiam tam tyle uncji srebra, tyle uncji złota, tyle bitcoina, tyle ethera, a częściowo po prostu, jeżeli są jakieś wzrosty i lecimy sobie fajnie do góry, część tego realizuję, żeby skorzystać z możliwości wygenerowania sobie zysków. No i później w BES-ie, jak już lecimy znowu w drugą stronę, odkupić to samo, minimum to samo, albo więcej za to, co udało się tutaj zarobić. Więc tu, tak jak mówię, ta cena 43 tysiące, no ale tu też jest to średnia cena portfeli długoterminowych, które po prostu tego bitcoina skupowały i trzymają. I często było tak, że my spadaliśmy w okolice właśnie tej ceny, w okolice tej opłacalności średniej ceny zakupu długoterminowych inwestorów. I tak jak mówię, czy to będzie 43, czy 45, czy 55, to tak naprawdę 10 tysięcy dolarów na cenie bitcoina nie jest to wcale duża różnica. Dzisiaj cena bitcoina gdzieś jest w okolicach poniżej 70 tysięcy. No ja ostatnio w tej cenie dokupowałem. Czekam na niższe poziomy i ewentualnie, jeżeli faktycznie coś by się miało zmienić, odwrócić, no to będę brał w tych cenach, które są teraz, ale ja już zakupy poczyniłem. Ale to omówiliśmy na ostatnim live'ie. I teraz, jeżeli będę robić jakieś zakupy, no to będę Wam coś tam wrzucać. Nie będę Wam wrzucać dziennie, że tam mi się robi jakieś DCA, bo ja na Revolucie mam włączone autozakupy, na Bitunixie mam włączone autozakupy, mam te boty powłączane i tam mi się kupuje różne rzeczy. Na przykład mam włączone tak, że za $100 tygodniowo kupuje mi się Bitcoin, ale też mam włączone, że kupuje mi się za 5 czy tam $3 dziennie. No bo ja się tym bawię, testuję te różne narzędzia, które tam mam. No i po prostu zobaczymy, jaka wyjdzie z tego średnia cena. Na te zakupy Bitcoina przeznaczyłem środki, które pozyskałem ze sprzedaży Bitcoina powyżej 100 tysięcy dolarów, więc i tak kupię go taniej niż go sprzedałem. Dla mnie tak to jest fajna cena. Oczywiście lepsza by była, żeby było jeszcze niżej, ale teraz tak, jeżeli spadniemy jeszcze niżej, czyli tam poniżej 65, 60 tysięcy, no to mi nie szkodzi nic w tym, żeby po prostu te systematyczne zakupy DCA podwyższyć. I to też już Wam mówiłem, że czym niżej, no to ja co jakiś czas będę dobierać większe paczki zakupów, ale te DCA sobie powiększę. Więc jak teraz kupuję za $100 tygodniowo, no to mogę to zwiększyć do 200, 300, $500 tygodniowo. Tak samo jest w drugą stronę. Jeżeli rośniemy do góry, czym wyżej rośniemy, to ja zmniejszam te zakupy DCA. I to jest dla mnie najkorzystniej z uwagi na to, że po prostu ta cena mi się nie winduje. Jak lecimy w dół, no to ja ją cały czas obniżam, ten poziom wejścia. Ale jak lecimy do góry i te zakupy byłyby takie same lub wyższe, no to wtedy winduję sobie cenę średnią zakupu
a to mnie średnio interesuje, no bo jednak chcę tyle i tyle ewentualnie na tym zarobić. Część Bitcoina, to co też ostatnio udało mi się utradować, wróciło już na mój portfel Cold Wallet i tego na razie przynajmniej nie będę ruszać. Więc ja też mam takiego Bitcoina, którym się bawię, Ethera, Pax Golda, są kilka takich rzeczy, ale mam też takie coś, co po prostu jak zobaczyłem, że jest okazja, no to odmroziłem, wysłałem sobie na giełdę, sprzedałem, odkupiłem. Może jakiegoś super trade'a nie zrobiłem, bo tam udało mi się wygenerować różnicę chyba $7,000 na jednym bitcoinie, ale przy sprzedaży kilku po prostu masz dodatkowy hajs, a bitcoin do ciebie wrócił, a teraz to, co odkupuję, będzie znowu wracać na cold wallet, żeby mnie to po prostu nie korciło. I przynajmniej ja tak mam, że jak mam coś na giełdzie i mam do tego bardzo prosty dostęp, no to powoduje to u mnie tak, że ja po prostu czasami to dotykam i staram się to używać, bo może mi się coś uda utradować. Ale jeżeli wyślę to sobie na portfel sprzętowy i nie widzę tego na koncie, na giełdzie, tutaj czytam chociażby na portfelu, którym traduję na Dexie, no to nie razi mnie to w oczy i to jest najlepsze rozwiązanie. To jest tak samo jak z kontem bankowym, gdzie już mówiłem nieraz, aby mieć kilka kont i po prostu konto główne, gdzie wpływa wypłata, stamtąd wysyła się na konta, że tak powiem, takie rozrachunkowe, gdzie potrzebujecie kapitał. No bo jak to widzicie, to będzie was to wkurzać, będzie was to razić, a jeżeli nie widzicie, to tak jakby tego trochę nie było. Przynajmniej tak jest u mnie. Ja dzielę tak swoje portfolia i u mnie to działa doskonale. Nie generuje to u mnie chęci jakiegoś overtradingu czy tego, żeby po prostu ten kapitał używać. I tak jak widzicie, dlaczego ten poziom? Chodzi o metrykę on-chain, czyli LTH, Realized Price. Pokazuje ona średnią cenę zakupu długoterminowych holderów Bitcoina, ludzi, którzy trzymają Bitcoina miesiącami lub latami, raczej nie sprzedają przy każdej korekcie. Bo tutaj oczywiście część osób wychodzi na górkach, ale są też takie osoby, które decydują się na wyjście i sprzedaż części bitcoinów na korektach. Tak chociażby ja zrobiłem. Było podbicie, sprzedałem, odkupiłem. Co ja tu jeszcze mam? Fear and Greed. O, i tu akurat też to jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o Fear and Greed. I często ludzie patrzą na ten wskaźnik Fear and Greed i mówią, kurde, no już jest tanio, już jest duży strach, ale historia znowu pokazuje nam to, że po odklepaniu największego strachu, to dopiero po tym czasie przychodzi podbitka, no bo tu częściowo ludzie wchodzą i mówią, teraz to jest ten moment, żeby zacząć inwestować, ale potem przychodzą jeszcze większe spadki i dopiero po jakimś czasie tak naprawdę kształtuje nam się dno ceny na chociażby Bitcoinie, bo ja się tu będę dzisiaj odnosić głównie do Bitcoina. Ryzyka makro, o których mało kto mówi, chociaż ostatnio mówi coraz więcej. W historii jest kilka dużych kryzysów, było poprzedzanych gwałtownymi wzrostami ceny ropy. I tutaj sami możecie też sobie coś takiego znaleźć w necie. Po prostu za każdym razem, jak ropa rosła, pojawiły się nam większe spadki na giełdzie tradycyjnej i kryzysy. I to dlatego, że ropa, mimo że każdy kojarzy ropę tylko i wyłącznie ze stacją benzynową, to tak nie jest, bo ropa jest potrzebna do wielu procesów związanych z tym, co po prostu ludzie i świat używa. Energetycznie, zdrowotnie, no bo ropa też jest potrzebna do robienia leków. No, jest to naprawdę duży problem, jeżeli takie rzeczy się dzieją. Póki co, na razie mamy pod górkę. Te ceny na stacjach, obniżanie cen, to jest trochę maskowanie, przykrywanie tego, co naprawdę przyjdzie. I to, słuchając jeszcze ostatnio Kasi, ta o tych metali, no to tak jak ona mówiła, że my już wiemy, że nie będzie dobrze. Teraz nawet jeśli wszystko by wróciło do normy sprzed tych sytuacji, co się wydarzyły, to nie wróci do normy. My odczujemy kryzys i konsekwencje tego, co się wydarzyło w najbliższych miesiącach. I to są fakty.
bo tak się dzieje. Inflacja wzrośnie, wszystko podrożeje, transport drożeje, paliwo drożeje. No, wiecie o co mi chodzi. Jeżeli ktoś myśli, że wystarczy kliknąć backspace, czyli wszystko wraca do poprzednich ustawień, to jest w bardzo dużym błędzie. I tutaj też jak spojrzymy na historyczne wydarzenia i to, co się działo historycznie, no to tak po prostu jest. Za każdym razem, jak ropa rośnie bardzo mocno, bardzo dynamicznie, no to po prostu świat obrywa kryzysem. Jak bardzo będzie kryzys w Polsce, no to jest ciężkie do przewidzenia. No ale tutaj my możemy tego typu kryzysy wykorzystać do tego, żeby dodatkowo skupić coś tanio i zarobić. Oczywiście ja się nie cieszę z tej całej sytuacji, bo mnie tak gdzieś pośrednio, może nie bezpośrednio, ale pośrednio też to dotyka i pewnie dotknie, jak i Was, bo wiele osób myśli, że to ich nie dotyczy, ale tak jak mówię, konsekwencje tego przyjdą z czasem. No to zobaczymy, jak tutaj będzie trzeba sobie poradzić. I tutaj potrzebny jest przede wszystkim kapitał. Zarówno na to, by zainwestować w jakimś lepszym momencie podczas spadków, gdy wszyscy będą zesrani, obsrają zbroje i będą się bali, no to my będziemy raczej podejmować decyzje tutaj inwestycyjne i skupowania niektórych rzeczy taniej. No bo inni się boją, będą jeszcze sprzedawać, bo spadnie niżej. No a my, jeżeli na przykład tak jak ja macie SP500, no to będziecie uśredniać cenę w dół. Aczkolwiek ja mam bardzo dobry zakup mojego SP500 i szczerze zastanawiam się, czy by gdzieś tutaj częściowo części pozycji nie wyprzedać, nie wyjść z tego ETF-a i po prostu nie odkupić go niżej, bo nie wiem, jak nisko możemy spaść. To też zaraz Wam pokażę na wykresie. Co ja tu jeszcze wynotowałem? Jeżeli chodzi o ryzyko związane z krypto, no to tutaj oczywiście na myśl nam przychodzi Saylor i te firmy, które skupują Bitcoina i biorą też pod to kredyt, czyli lewarują się w jakiś sposób. Kurczę, co to tu? Zobaczcie, jaka mrówka. Nie wiem, czy ją widać, ale jest gigant. Jeżeli chodzi o firmy, które kopiują strategię Saylora, no to sama firma Strategy może nam nie upadnie, a może trochę tam zatrzęsie i wprowadzi strachu na rynek. Ja tu bardziej skłaniam się w tą stronę, że firmy, które po prostu źle sobie niektóre rzeczy wyliczyły, no to mogą paść ofiarą tej strategii. Czyli jeżeli zatrzęsie nam rynkiem trochę bardziej, ktoś wpadnie na pomysł, żeby gdzieś tam chociażby trochę tego Saylora podniszczyć, no to prędzej upadną firmy inne, które kopiują tą strategię i po prostu to może być kolejnym takim czarnym łabędziem na rynku, że upadnie nam jakaś taka firma, jakiś taki ETF czy produkt związany właśnie z zakupem tych bitcoinów. Bo na przykład jeżeli chodzi o Strategy, to oni tam bardzo fajnie wypłacają dywidendę. Jest jeszcze inna firma, która to kopiuje i z tego co czytałem, to ludzie lawirują pomiędzy tymi dwoma firmami. Czyli skupują najpierw akcje Saylora, Strategy, tam wypłaca dywidendę, potem to sprzedają, kupują te inne akcje, gdzie one też wypłacają dywidendę, no i tak sobie przerzucają ten kapitał. Dywidenda oczywiście tutaj pokrywa częściowo ewentualne spadki ceny tej akcji. Tak przynajmniej to było do tej pory. Jak będzie to dalej, nie wiem. No ja się w takie coś nie bawiłem. Zastanawiałem się, żeby właśnie znaleźć tutaj okazję, żeby kupić te akcje Strategy i ewentualnie te inne, ale nie wiem, gdzie to zrobić. Strategy jest dostępne, można to kupić na tych rzeczach, które my mamy, a tej drugiej nie pamiętam. Mam gdzieś zapisane, to jak mi się przypomni, Wam powiem. No ale nie wiem, czy ma sens to robić, nie? Czy po prostu się w to ładować, jeżeli chodzi o tego typu produkty. No dywidenda tam jest bardzo fajna. Co jeszcze tutaj przemawia za Bitcoinem? Przede wszystkim to, że mamy go 21 milionów, no i tutaj mamy bardzo ograniczoną podaż.
Więc tego też wiele ludzi w dalszym ciągu nie rozumie. Wiele tych bitcoinów z osób takich ulicy, czyli z retailu, przeszło już w ręce instytucji. Można zadawać sobie pytania, po co oni w ogóle chcą to skupować, chcą to robić, chcą przejąć dużą część tego rynku. I czy im jest potrzebne to, żeby cena tak mocno rosła? Tak naprawdę im nie jest potrzebny wzrost ceny bitcoina, bo oni zarabiają na produktach pochodnych, na fee, na po prostu prowizjach związanych z obrotem bitcoinem i oni na tym generują potężne zyski. Ale oczywiście, jeżeli cena rośnie do góry, no to przyciąga to nowych inwestorów, więc tutaj Hossa jak najbardziej za każdym razem przyciąga nam nowych fanów tego typu inwestowania. Cześć, cześć. Bo tak tylko o tej cenie teraz, może też im nie na rękę, żeby tak mocno rosło, tylko bardziej stabilnie, bo też jak są spadki, to też oni mają wypływy z tych ETF-ów, więc jakby ten Bitcoin rósłby wolniej, to też by wolniej spadał i ludzie chętnie by wtedy też kupowali te produkty, nie? Do tego Teraz tak by wyszło. zmierzam. Do tego też zmierzam, że Bitcoin czy te produkty związane z Bitcoinem z czasem staną się takim SP500, że to będzie sobie systematycznie rosnąć, plus ktoś tam będzie płacił dywidendę. No ale i tak jeszcze trzeba wciągnąć sporą część świata tutaj w Bitcoina, więc tu nam są potrzebne jednak jakieś wzrosty, które ściągną ludzi, którzy są chciwi. Bez tego nie będzie nowych inwestorów, jeżeli nie będzie zmienności. Więc to A też te, trzeba a te pamiętać. dywidendy są na bazie jakby stakingu, czy to są inne dywidendy odnośnie ich spółek? Ja nie Jak czytałem tam tego, nie jak to wiesz? tam wypłaca Sailor i Strategy, ale z tego co wiem, tam jest chyba 10% rocznie, jeżeli chodzi o akcje. No i masz akcje, które są zabezpieczone bitcoinem, nie? Tylko że wiesz, tu to też jest zlewarowane, no bo Sailor pożycza pieniądze i zakupuje za to bitcoina. Ja dopiero się tym zainteresowałem niedawno, no bo jeżeli miałbym kupować takie akcje, no to gdzieś jak bitcoin będzie po prostu w dołku, no to mogę część środków przeznaczyć na zakup tego typu akcji, jakiś procent mojego portfolio, a nie na samego bitcoina. No i zobaczyć, jak to będzie. Tylko, że tu znowu kupujesz akcje jakiejś firmy, a nie bitcoina. No a tak samo, jeżeli chodzi o bitcoina, to też już wszystkim to powtarzam. Jeżeli chcesz mieć niezależność i faktyczną własność bitcoina i wiedzieć, że ten bitcoin jest twój, no to trzeba go kupić na spocie, przesłać na swój portfel, a nie bawić się w jakieś elementy rynku, które są tak naprawdę tylko i wyłącznie odzwierciedleniem ceny bitcoina, czy to ETF-y. No chociażby ten Revolut. No Revolut już można wysyłać kryptowaluty, ale większość osób tego nie robi. Kupuje na Revolucie bitcoina i nie wysyła go sobie na portfel. Więc finalnie ty dalej nie jesteś posiadaczem tego bitcoina. Tak jak hajs masz w banku, ty nie jesteś właścicielem tych pieniędzy, masz tylko możliwość roszczenia tego, żeby bank wypłacił ci dane środki. To nie jest tak, że ty jesteś właścicielem tych środków. Pisze Greg. Ciekawie może być. Ja się zabezpieczam teraz bardziej pod kątem przeżycia niż finanse. Niestety, ale lipa dopiero przed nami. UK już nie ma paliwa. Prawie. Produkcja w Szkocji jest wygaszona. Próbują wznowić coś na większą skalę, ale nie ma takich mocy przerobowych. Ciekawe je się robi. No to jest dokładnie to, co mówię. My dopiero oberwiemy tutaj rykoszetem za jakiś czas, więc zadbajcie o to, żeby nie wydawać głupio pieniędzy. Czas na inwestowanie na pewno przyjdzie. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić i kontynuować swoje inwestycje, DCA i te rzeczy, no to niech to robi, ale trzeba się zabezpieczyć, bo przyjdą ciężkie czasy. I to, gdzie nas straszyli jakąś recesją i różnymi kryzysami, to właśnie się dzieje. Tutaj triggerem było to, co odwalił Trump z Iranem, a Iran, jak widać, wie co robi,
i wie, co chce zrobić, no bo wystarczyło zablokować tą cieśninę Ormus i co? I większość świata się sra. Filipiny mają problem z płynnością, a czy z tym, że paliwo. Jeżeli tam faktycznie jeszcze bardziej to zostanie przyblokowane, to za chwilę tam na Bliskim Wschodzie nie będą mieli wody, jedzenia, więc no to nie jest ciekawe. Ja wiem, że to w Polsce nas aż tak nie dotyczy, ale warto się w jakiś sposób zabezpieczyć, chociażby to, co pisze Grek. Mamy, nie wiem, w czasie COVID-u ludzie srajtaśmę kupowali na zapas. Może dobry czas jest taki, żeby faktycznie też pójść do sklepu i zrobić sobie jakieś tam krótkotrwałe, czy tam chociażby może nawet w dłuższym terminie zapasy. To też nie brzmi, znaczy brzmi to ciężko, no ale wiecie, jak ktoś jest przygotowany do tego, że ma jakieś tam zapasy, ma komórkę, to dla niego to nic nowego. Ale ja znam osoby, które w ogóle nie mają zapasów i twierdzą, że wiecie, idę do sklepu i kupuję. Znam osoby, które nie mają w ogóle gotówki w domu. Moim zdaniem jest to błędem, bo trzeba się przygotować na różne ewentualności. Tak jak mieć jakieś jedzenie w spiżarce, które możesz trzymać w długim terminie i w razie czego możesz zużyć, to tak samo powinno się mieć gotówkę. Pod ręką, a nie w banku, bo jeżeli coś się odwali, to będzie problem tą gotówkę wyjąć. Nasza sytuacja jest o tyle dobra, że my na przykład też mamy stablecoiny. Póki co stablecoiny są całkowicie, że tak powiem, swobodne do używania. I nikt wam nie zablokuje przelewu z własnego portfela, jeżeli macie EVM, czy macie portfel po prostu non-custodial. Nikt tego was nie będzie pytać, gdzie chcesz wysłać te pieniądze. Ja ostatnio robiłem przelewy i też mnie bank zapytał, gdzie chcę to przelać. No i co? I swoje środki, które mam w banku, przelewałem na inny bank, bo akurat otworzyłem sobie też konto w Santander. Przelałem tam niedużo, bo to tam maksymalna lokata. Wrzuciłem część tych środków na lokatę na 3 miesiące, bo i tak teraz ich nie używam, nie potrzebuję. No ale przelałem kwotę 50 000 złotych i ten inny bank zapytał się mnie o pochodzenie środków. Ja dopiero przy wypłacie. Nie zablokowali tego, wszystko poszło, ale zapytali mnie o papiery. No ja na wszystko papiery mam. Ostatnio też znajomy miał takie akcje z tymi wpływami. I podejrzewałem, że coś takiego może się wydarzyć, no ale ja też nie mam nic do ukrycia. No i widzicie, i pytają, gdzie chcesz przelać. Jeżeli masz stablecoiny, no nikt was tego pytać nie będzie. Tylko, że ja podchodzę też z takiego założenia, że tak jak nie mam wszystkiego w banku, to nie mam wszystkiego w krypto i mam też trochę gotówki i w różnych walutach, zarówno gotówki, jak i akurat ja używam różnych aplikacji, czy chociażby Kantor, no to tam też mam dolary, euro, jeny, franki i korony duńskie. No bo korony duńskie jeszcze mi zostały z czasów, jak byłem w Danii. Więc też mam ten koszyk zdywersyfikowany walutowy. Ograniczona podaż Bitcoin, tutaj wróćmy. Ograniczona podaż Bitcoina 21 milionów. Więc sami sobie możecie zadać pytanie, czy warto coś takiego mieć. Tak jak ja kiedyś mówiłem, zadbaj o to, żeby mieć chociażby jednego bitcoina, 10 etherów, ileś tam litecoinów, trochę Monero. No to ja mam taki kapitał, który trzymam, a dodatkowym kapitałem bawię się tutaj w trading, czy chociażby ruchy takie hossa bessa. Ale zwiększam poziom tych rzeczy, które chcę mieć. Tutaj też chcę dorzucić więcej Monero, bo go ostatnio wyprzedałem. No i sobie po trochę to będę skupować. Nie wiem, jak Monero może się zachowywać w najbliższym czasie, no ale częściowo chcę trochę tego Monero też sobie zakumulować i mieć, no bo A to, to dla, że tak dla zysku czy dla funkcjonalności Monero? I to, i to? nie, dlatego, żeby mieć. To nawet nie chodzi o zysk. Żeby mieć, bo Monero może stać się czymś takim, gdzie po prostu no, finalnie wypompują tą cenę, bo będą ludzie to używać, nie? Prywatność i te sprawy. No ja dla zysku to też, no jak wybiło na $800, no to sprzedałem i odkupuję teraz poniżej 400, nie? Zacząłem odkupować, no ale chciałbym, żeby to spadło niżej. No jak Bitcoin by tąpnął,
to jest szansa, że spadnie, aczkolwiek jak patrzę na wykres Monero, to się trzyma. Idąc dalej, rosnąca adopcja. Każdy cykl przyciąga nowe osoby. To już Wam mówiłem. Kapitał instytucjonalny w to wchodzi, duże instytucje dopiero zaczynają wchodzić w ten rynek. Mimo że nam wydaje się, że oni już tam są, to tak naprawdę instytucje dopiero budują pod to wszystko ekosystem, produkty, to wszystko. To jest naprawdę póki co na bardzo wczesnej fazie. Jeżeli chcecie w tym uczestniczyć, no to sobie kupujecie, akumulujecie w bardzo długim terminie bitcoina i angażujecie część swojego kapitału inwestycyjnego w ten rynek. Jeżeli nie, no to po prostu olewacie. No ale ja wolę być zdywersyfikowany. Krypto, whisky, srebro, złoto, ziemia, jakieś nieruchomości. No i oczywiście też zabezpieczenie w gotówce. Mimo że jest inflacja i to wszystko, no to gotówkę i płynność trzeba mieć. Dlatego ja też trzymam pewne kwoty, tak jak już mówiłem wcześniej, jakieś może wrzuciłem na lokatę 4-5%, bo sam skorzystałem z tej promocji Santander Banku i żeby mi nie leżała kasa bezczynnie na koncie, to była raczej kasa na rozpoczęcie budowy. No ale że i tak leży, a ja póki co budowy nie rozpoczynam i zobaczymy, co to będzie w maju, czerwcu, czy się zdecyduje na jakieś ruchy w tym kierunku, no to i tak potrzebuje ten hajs. Więc po prostu on leży sobie w gotówce czy na koncie bankowym. No a jak mogę trochę zatrzymać tą inflację, czy chociażby wrzucić to na jakąś lokatę 3-miesięczną, no i tak wcześniej niż za 3 miesiące tych pieniędzy nie będę potrzebować, nie? Fundusze państwowe i emerytalne zarządzają naprawdę bardzo dużymi kwotami i teraz sobie pomyśleć, że jeśli oni chociażby wrzucą 3-5% tych środków w krypto, Bitcoin, no to ta cena faktycznie tutaj może nawet polecieć. Ja sam jestem ciekawy, czy w kolejnej hossie na wzrostach przebijemy poprzednie ATH i czy na przykład faktycznie ta cena pójdzie do 200 chociażby tysięcy dolarów. Nikt tego nie wie tak naprawdę. Można jedynie spekulować i wierzyć w to, że tak się stanie. Ja po części w to wierzę, dlatego no, trzymam, akumuluję i będę się ustawiać pod kolejny cykl. No oczywiście standardowe zachowanie. Na początku każdej hossy nowej Bitcoin radził sobie bardzo dobrze, a dopiero później kapitał zaczynał migrować w inne rzeczy. Tu dokładnie było to samo, no bo Bitcoin performował najlepiej, alty wyrywkowo, niektóre sobie tam radziły, ale finalnie, jeżeli ktoś nie chciał poświęcać dużo czasu na to, no to mógł siedzieć sobie po prostu w Bitcoinie, czyli mamy Bitcoin, dominacja Bitcoina, spadek tej dominacji, wzrost innych rzeczy. No tutaj jak mieliśmy wcześniejszą hossę tam do 2021, to widzieliśmy, że sporo memcoinów dało radę rosnąć i wszystko, kto w tym siedział, to może zarobił. Aczkolwiek ja znam wiele osób, które jednak na memcoinach, na tych takich szybkich inwestycjach potraciło kapitał. Nie byli przygotowani na dynamikę tego rynku, na to, co się dzieje. Ja wolę być nudnym, spokojnym, długoterminowym inwestorem, niż szukać na siłę zarabiania, szukania emocji i żeby coś przyrobić. Oczywiście, z czasem się uda i to też bazuje na mojej intuicji i momencie takim, jak ja sobie chcę wejść, ale żeby siedzieć i się jakoś turbo w to angażować, nie chce mi się, bo wiem, że to działa zarówno na moją psychikę, i nie zawsze kończy się to dobrze. Boty, jakieś automatyzacje, czy chociażby te boty na giełdach, DCA, czy takie te, które skalpują, no to jeśli działasz w oparciu o kryptowaluty, które trzymasz w długim terminie, tak jak chociażby ja miałem EasyBota, chociaż on dalej jest, tylko że krypto spadło, więc on teraz nie pracuje albo coś tam robi, jakieś trady od czasu do czasu, no to działa i ja nie muszę siedzieć i klikać kup, sprzedaj, kup, sprzedaj. To zrobi za mnie bot. A finalnie i tak handluję na krypto, które ja trzymam, więc i tak bym to trzymał. Więc tu nie jest tak, że ja tracę nie wiadomo ile. Po prostu ja nie odpalam tego bota po to, żeby zarobić, tylko zakumulować jeszcze więcej danych tokenów. ETF-y są wygodne dla instytucji, tak naprawdę, ale nie jest to idea Bitcoina, no bo tutaj instytucje trzymają tego Bitcoina za was, a ja bym się skupił na tym, żeby mieć tego Bitcoina na swoim
portfelu. Czyli masz jakiś portfel sprzętowy, wrzucasz i trzymasz. I wtedy wiesz, że masz dostęp do kluczy prywatnych i ty jesteś właścicielem tego, iż Bitcoina. To tak samo jak masz monetę. Masz monetę, możesz ją dotknąć, możesz włożyć do kieszeni, możesz przewieźć razem z sobą w inne miejsce. Tak trzeba traktować Bitcoina na spocie, na swoim portfelu. Jak masz ETF-a na złoto, czy jakiegoś CFD-ka, to nie jest złoto, to jest papier wirtualne, wygenerowane coś, co niby ma mieć poparcie w fizycznym złocie, srebrze, czy na co ten ETF, czy ten produkt tam jest. Dałem Wam zadanie, gdzie jesteśmy w tym cyklu, jaki macie plan ewentualnie na spadki, czy macie strategię na jakąś akumulację, czy wszystko trzymacie na giełdzie, czy na własnym portfelu. To Wam tutaj rozpisałem, no bo też chcę Was ostrzec, że zbliżamy się w taki okres, gdzie jeżeli macie jakieś nadwyżki, raczej turbo wzrostów nie będzie, ale ja bym to powypłacał na portfele prywatne ze względu na to, że różne rzeczy mogą się wydarzyć i żeby potem nie obudzić się z palcem w tyłku, że gdzieś jakaś giełda czy coś się wydarzyło, upadła. I teraz akurat dzieje się często tak, że są te procesy upadłościowe i odzyskujecie te środki, ale po co nadmiernie się stresować i zastanawiać, czy w ogóle dane środki odzyskasz. Ja tak mam z Kryptopią. Pisali do mnie rok temu, teraz jest cisza. Niby środki miały do mnie wrócić, jeszcze nie wróciły. Celsius akurat wypłacił, więc tu akurat nie mówię o nim. Włączę tu wykresy. Alt Season Index. No to teraz mamy 51, no ale to jest neutralnie, tutaj dużo rzeczy się może zmienić. Tak jak widzicie, dalej jesteśmy w jakimś strachu na poziomie do 10 czy tam ileś, ale zazwyczaj tutaj większe spadki przychodziły nam później, więc zobaczymy, jak to będzie się dziać. Tutaj nie wiem, czy mi się to wgra. VDD, no to dalej lecimy w dół. Tutaj lekkie odbicie na zielono. CBBI, no to tak jak tutaj już mówiłem Wam ostatnio, mieliśmy momenty, gdzie były bardzo duże odchylenia, czyli CBBI na poziomie 4, tutaj nawet 1. No czy my spadniemy tak? Można się spodziewać, że raczej spadniemy gdzieś w okolicy 10, więc to jest cały czas ta jedna dzida w dół, o której cały czas gdzieś tutaj mówimy. Tutaj mieliśmy najlepsze momenty do zakupów krypto. No zobaczymy, czy taki moment się pojawi. Bubble, no to zobaczcie, Cubic ostatnio zrobił jakiś turbo wzrost. No mówię, takie rzeczy się zdarzają, ale kto wiedział, że Kubik zrobi taki wzrost i trafisz taki zysk. Ostatni rok to jest 4%, tak jak widzicie na plus. No i tu akurat ostatni miesiąc 100, ostatni tydzień jakieś 10%. Więc jeśli ktoś to skupuje i sobie robi DCA na niektórych projektach, no to będą się zdarzać tego typu wystrzały. No ale to też teraz ciężko zdecydować, nie? Czy nie zrealizować część zysku i nie sprzedać? No bo jeżeli faktycznie jeszcze spadki przed nami, to raczej taki krótkoterminowy wzrost będzie dokładnie działał na tej zasadzie, co mieliśmy już wiele razy, czy Kronos, czy takie, które krypto powystrzeliwały nam do góry, no to później wracały z powrotem do bazy, do ceny poprzedniej. No zobaczcie, nawet tutaj miesiąc ostatni 15% wzrost Aetir. To cały czas zbieram z tego noda. ETF-y, tutaj mieliśmy odpływy, dlatego też pojawiły się spadki. Tutaj na razie lekkie odbicie, ale to bardzo fajnie wygląda tutaj, zobaczcie, na cenie Bitcoina. Mamy taką flagę. Góra, spadek, góra i tu dokładnie buduje się to samo. Zobaczcie, tutaj mamy na cenie Bitcoina bardzo podobną sytuację. Flaga do góry, spadek. Flaga do góry, spadek, tak? No i tutaj już niewiele brakuje nam tak naprawdę do tej 200 tygodniowej, więc jest duża szansa, że to odklepiemy. No a jest duża szansa, że faktycznie zahaczymy te 40 parę tysięcy dolarów. Ja też mówiłem, że to nic dziwnego,
No bo my możemy się nawet tutaj spodziewać 40 000 dolarów według tej linii, którą rysowałem tutaj. Dla wiele osób może się to wydawać nieprawdopodobne i niemożliwe, aczkolwiek coraz więcej osób skłania się ku temu, że faktycznie jeszcze zaliczymy jakiś większy dołek. Patrząc tutaj na nasz wykres, który mam tą, no to póki co no dalej się bujamy na tym spadku, który tutaj był ostatnio, czyli te 50 do 55% spadku. No fajnie by było, jakbyśmy się faktycznie znaleźli tutaj 60, 65 albo 70 parę. Więc tu tak naprawdę te 75% to by było 37 000, ale 70% 43. No i patrząc też historycznie na spadki, no tak mieliśmy tam 80, 70 parę, to nic nie stoi na przeszkodzie, by tutaj faktycznie te 70% spadku od ATH nam zrobić. Co dziwne, póki co, jak zobaczcie, tutaj idzie to jak po linijce, a to tak od oka sobie rysowałem. No, a raczej nie wierzę, że pójdziemy do góry i będą jakieś wzrosty, ale jakby były, to ja Bitcoina mam. Więc tak jak mówię, jest to bardzo komfortowa sytuacja, jeśli masz i no nie masz za bardzo tych emocji. Jak ktoś nie ma, no to jak cena będzie rosnąć i iść do góry, to będzie się stresować, że skupił za mało. Jak będzie spadać, to będzie się znowu stresować, że na przykład nie sprzedał wystarczająco i po co ta cena spada. No ja jestem za tym i naprawdę liczę na to, że tutaj zaliczymy konkretną glebę i będę mógł sobie odkupić, bo mnie te wzrosty denerwują, jak to rośnie. Mam Bitcoina, ale chciałbym mieć go więcej i sobie przez ten okres taki nudy skupić, żeby mieć więcej rzeczy do sprzedawania. Więc no ja mam takie podejście, tak naprawdę. W ogóle tutaj mam taki jakiś dziwny wskaźnik i pojawiło się ostatnio tutaj buy, no ale to się pojawiło tutaj przed tym lekkim wzrostem, to i też pojawia się po czasie. Tu jeżeli chodzi o RSI, dywerygencja i to wszystko, bo są takie wskaźniki, więc można się tutaj tym bawić, sugerować, ale ja też jakoś tutaj tego nie używam. Po prostu raczej według cykliczności jest to zaprogramowane na jakieś tam większe spadki. To samo Ether. Jesteśmy teraz na poziomie $2000. Ja ostatnio, tak jak widzicie, tutaj dorysowałem, dodałem info, że odkupiłem częściowo między 2000 a 2080 dolarów, to Wam mówiłem, i to jest Ether sprzedany przy 4700. Więc tak naprawdę no 50% obniżka. Jakbyśmy spadli jeszcze niżej, co też może się wydarzyć, no bo Bitcoin pewnie go pociągnie, no to ja bym się tu spodziewał nawet spadku gdzieś do 1400, a może nawet 1150. Kurde, jakby się udało kupić znowu Ethera za 1150, tak jak tu kupowaliśmy w 2022, no to nice. To raczej byłoby tak, że cena znów by poszła do góry. No i gdzieś tam w okolicach, nawet jeśli byśmy nie dotarli do poprzednich ATH, no to 3,5 tysiąca czy ileś można by było sprzedawać, więc takie 3x można by tutaj wygenerować. BNB pada mi w okolice kolejnych moich zakupów, ale raczej chciałbym tutaj zobaczyć to bliżej tej 200, czyli dołu boksa, niż tu u góry. No bo ja ostatnio odkupowałem po cenie 830, no $200 na sztuce jakoś mnie nie satysfakcjonuje, nie? 300-400 dolarów to by było fajnie. Jak już mam to? No bo jak się i tak będę spodziewać wzrostów, znowu gdzieś pod ATH, no to i tak zrobię na tym zysk. Tu i tak odkupiłem gdzieś jakieś 20-30% tego, co chciałem. Plus mam te DCA. Solana 80 dolarów, też chwilowy wzrost i też bym się spodziewał spadku na 50. O Monero, tak jak Wam mówiłem, ostatnio brałem po 350 dolarów jakieś zakupy, no ale to tak tu się buja, między 300 dolarów a 370 parę, no teraz mamy 330. No ale to też jakby przyszedł spadek, no to widzimy się gdzieś w okolicach 200, nie? Zcash bardzo podobnie. Dash, on ostatnio tutaj bardzo zamula. Ale zobaczcie, Dodge się trzyma. Mimo tych spadków,
Cały czas u mnie DCA leci. Dodge się trzyma. Zobaczymy. No jesteśmy i tak w momencie górnej bandy, gdzie kupowałem to ostatnio. Też bym chciał Dodge'a zobaczyć tu po 4 centy, czyli jeszcze jakiś 50% spadek od tej ceny, która jest teraz. No ale czy będzie okazja, nie wiem, a wolę się trochę tutaj obkupić. No bo jak sprzedawałem w bardzo dobrej cenie, to czemu nie? Ktoś Kaspa ostatnio też naganiał na Dogecoina. to? Nie wiem kto. Ktoś ostatnio też naganiał na Dogecoina. Też na jakimś Nie wiem, ja, profilu ja robię widziałem. swoje, nie słucham za bardzo, nie? Sui mamy poniżej 90 centów, tu też miałem DCA włączone. No, Sui też sobie jeszcze trochę skupuję, zobaczymy. Ady nie kupuję, bo tu stejkuję. I tyle. Czekajcie. Akcje. Moderna. A Chaining? Chaining mówiłeś? Chaining? Zaraz zobaczymy Linka? jeszcze linka, Hmm. ale link też słabo sobie radzi. Nie, ja mówię o Envy. O No kurde, ale już zaraz ci ty powiem. pracujesz z Moderną czy z czym? Bo mi się gdzieś tam AstraZeneca. AstraZeneca, mi się to myli, ale Moderna też. Novo Nordisk, o. Novo Nordisk. Zop- No te o, farmaceutyczne firmy mogą też różne rzeczy tutaj zrobić, związane ze wzrostami, no bo też ta technologia idzie do przodu, nie? No i mi gdzieś tutaj widzicie, mam Moderna, ale to chyba przez to, że Darek mówił. AstraZeneca nie dodałem tutaj, to sobie dodam. Poszukaj sobie NVO, zobacz sobie wykres NVO, Novo Nordisk. A to ja ostatnio kupowałem Novo Nordisk na tym Trade Investing. No i weź sobie, zrób z Nice'a. No i zobacz sobie, jak wykres wygląda w ciągu ostatniego roku, tak się zjebał, że masakra. No to no, gleba. Dlatego ja to zacząłem skupować, czy wybierać akcje z tego investing, A bo oni, Ja chyba na tej ostatniej górce to kupiłem właśnie w Investing, bo tam był duży minus na tym Novo Nordisk. oni płacą fajną dywidendę. Oni teraz mają w kwietniu dywidendę za tydzień. Także kurczę, będą wypłacali ładną dywidendę i generalnie ich akcje są bardzo, bardzo grubo dywidendowane. Także pod tym Ale to względem to kiedy też trzeba było polecam. kupić tą? nie, Bo teraz możesz chyba za kupić, późno. możesz kupić ten dzień przed dywidendą, ale już nie kupisz, bo jest zamknięty market, nie? Dobra, to tu mam jeszcze. AstraZeneca ja uważam, że jest ten, nie? Że jest w tej chwili na górce cena, ale patrząc od wewnątrz na ich pipeline, nie? Na to, co mają w linii rozwojowej i co będzie, AZN to się nazywa, a nie masz tego AZN. No i na Nice ten pierwszy z góry, no. Się zrypało, ja tam sprzedawałem trochę po 152, a teraz jest na poziomie, nie wiem, 130 H7 jakoś tak. I też jest dobra dywidenda tutaj, nie? Ja rozumiem wszystko, ale ja robię po to tą grupę i to, co tu robimy, i te systematyczne nasze obgadywania, spotkania, żeby po prostu o wielu rzeczach pamiętać, bo ty niby wiesz, niby słyszałeś, ale nic z tym nie zrobisz. I ja wiem, że może być teraz nudno i wielu osobom się będzie wydawać, że to jest niepotrzebne. Ja jestem całkiem innego zdania, bo odkąd robimy tyle rzeczy razem, to nie dość, że ma to jakąś sensowną strukturę, systematyczność, no i robi wyniki. A jak się komuś wydaje, że potem on przyjdzie, jak mu się będzie podobać, to jest w błędzie, bo po prostu jesteś niesystematyczny. To jest jak z chodzeniem na siłownię. No jeżeli nie będziesz chodzić i nie będziesz robić treningu, to czego ty się chcesz spodziewać? No jest górka. No i to taka dość spora. No ale jakaś korekta tutaj była, ale Tak, tylko słaba. że tutaj jest pompowanie, bo tak, ja wam powiem od wewnątrz, trochę grubych kontraktów idzie, to tak generalnie tutaj dla tej grupy mówię, nie? Trochę rzeczy można wyczytać sobie, ale to takie są wycieki bardziej, nie? Nie ma nic takiego oficjalnego jeszcze wypuszczanego, nie? Jak wolumen poszedł, nie? Wiesz co, tutaj wolumen poszedł dlatego, że kurczę, w lutym bonusy są przydzielane w akcjach, wiesz? Mhm. Bonusy są przydzielane w akcjach, czyli akcje są skupowane z rynku, żeby ludziom zapłacić te bonusy. Później ludzie dostają te bonusy i w marcu zaczynają je sprzedawać, czyli cashować, nie? Pozbywają I się wiesz, akcji. tak, i Czaję. dlatego wiesz, dlatego cena idzie w dół. No jednak wiesz, 70 tysięcy ludzi, który jest zatrudniony w firmie, zacznie pozbywać się tych akcji, nie? No to troszeczkę ma wpływ na wolumen, chociaż firma sama to odkupuje bardzo mocno, nie? Bo mają te duże buybacki, nie? Ja siądę i Także też to też jest grube. rozkminię trochę tutaj takie portfolio
medyczne, bo może faktycznie tutaj, wiecie, ma to sens. Ja jeszcze gdzieś czytałem, że jakieś lekarstwa na raka wymyślają, no dużo rzeczy się dzieje. Nie wiem, czy Moderna ma na to jakiś tam wpływ, no ale tutaj naprawdę Mają w linii technologicznie możemy rozwojowej. iść bardzo do przodu, nie? Patrząc na to, co się dzieje przy medycznych firmach, Ja tutaj jeszcze mam notatki. Ja wam mówię nawet skąd coś wiem, bo ja nie będę ukrywać, że wiem wszystko i nie wiadomo skąd wymyślam. Mózg pracuje, daje wam informacje. Wy nie musicie tego oglądać, macie jakieś tam wnioski. Oczywiście fajnie by było, jakbyście też sami niektóre rzeczy oglądali i wyciągali wnioski, żebyśmy to mogli konfrontować, bo ja się mogę gdzieś coś pomylić, ale albo wyciągać jakieś inne wnioski, więc tu nie będę dyskutował z kimś, jeżeli ktoś ma jakieś argumenty przeciwko temu. Ale tutaj to, co ostatnio oglądałem, jakieś, nie pamiętam już kiedy, no ale zobaczcie, mam notatki, ja tutaj sobie notatki robię, żeby też wam tutaj o tym poopowiadać. No i na przykład, i on tam mówił o akcjach, które mogą zyskać, a które mogą stracić. No i na przykład, jeżeli chodzi o robotykę, no to on tam wymienił kilka rzeczy. Oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna, nic i też nie wie, czy to będzie rosnąć, czy nie, ale bardzo fajnie zwraca uwagę na te niektóre aspekty związane właśnie z rynkiem AI, z rozwojem, ale nie tylko. No bo jeżeli chodzi o robotykę, to tu oczywiście Ubitech, Nvidia, jakiś Foxconn, Robo ETF i Bots ETF. To są rzeczy, które mogą mieć wzrosty, tak? Ja się sam zastanawiam, czy by sobie takiego portfolia nie zrobić testowego i nie zacząć jakichś drobnych wrzucać, podobnie jak z właśnie z tą Wenezuelą, bo to wyszło całkiem fajnie, na razie przynajmniej. Zobaczymy, czy tam nie pojawią się jakieś spadki, aczkolwiek te spółki oparte o ropę, wydobycie, transport, to radzą sobie dość fajnie. Nawet to, co ostatnio dorzuciłem do portfela, Reps Oil, no to tak naprawdę bardzo, to tak poszło, że sam jestem zdziwiony i trochę zły, że tak ustanowiłem sobie, że ma to mieć taki mały wpływ na mój portfel i tak mało tego mam, bo to na razie są drobne, bo ja liczę na spadki. Mimo wszystko. Zobaczcie, jak to wystrzeliło, nie? $24 i za ile myśmy to kupowali, nie wiem, ale tam jest chyba 30 albo 40% wzrostu. No i oczywiście Chevron, no to tutaj Chevron przebił $200, nie? No to też go braliśmy tu i to samo, tak to się zachowuje. No i teraz mam listę i będę to rozkminiać. Może wy coś słyszeliście i podpowiecie. Tu mieliśmy te akcje z robotyki. Jeżeli chodzi ze zdrowiem, no to jest Moderna i tutaj zrobili lek spersonalizowany dla psa. I to zrobiła Moderna i wyleczyli. Zrobili szczepionkę, lek dla psa. Ten pies był chory na raka i ten rak zaczął się cofać. To jest naprawdę grube. Ja sobie tylko wynotowałem te rzeczy, żeby to posprawdzać i poczytać na temat tych spółek. Palantir, to wszystko niektóre tu znam. No i faktycznie może zbudować portfolio, nawet nie teraz, żeby tam ładować jakieś pieniądze, ale chociażby dać sobie do listy obserwacji. No i widzicie, w jakim kierunku ja idę. Ja szukam też rzeczy, gdzie nie tylko krypto. Ja nie mówię, że krypto nie da zarobić, ale będą inne rzeczy na rynku, które dadzą zarobić i trzeba po prostu tam po trochu gdzieś się kierować. Tak jak śmiali się ze mnie złoto, srebro, whisky, a ja na wszystkim jestem na plusie. I to bardzo potężny plus, nawet po tych spadkach, które teraz są. Więc trzeba po prostu myśleć bardziej przyszłościowo, a nie tylko mieć klapki na oczach i tak jak heksiarze, czy tam Puls Exy i inni, ładować hajs tylko w to. Ja im życzę, żeby to wybiło, zrobiło fenomenalny wynik, ale moim zdaniem nierozsądnym i głupim jest ładowanie tylko i wyłącznie hajsu w jedną rzecz. Co historia już pokazała, jak ja bym tylko ładował w alty, byłbym w dupie. A że ja zacząłem ładować od 2020 roku przynajmniej w 4 rzeczy, że tak powiem, stół stoi na 4 nogach i to warto sobie wziąć
do serca. Jeszcze tutaj przejdziemy na wykresy. Inpost. Inpost 15 gdzieś tutaj. Ja ostatnio, raczej ostatnio, przed tym ogłoszeniem i wezwaniem, co miało być, to dokupiłem. Mój zakup chyba jest tutaj niecałe 12 euro. Euro, nie? Więc czekam, zobaczymy, czy będą te akcje skupować. Imposta dalej trzymam. No, finalnie to chciałem powiedzieć. Jeżeli chodzi o ratio, gold-silver ratio, no to też ostatnio ze znajomym tam pisałem. Z kilkoma w sumie, bo jest kilka moich znajomych, którzy mieli okazję zamienić sobie tutaj srebrne monety na złoto. I moim zdaniem dobrą decyzję zrobili, mimo oczywiście tych spadków tego wszystkiego. No bo finalnie jak policzycie, ile wydaliście na srebro, ile macie złota i jakie są ceny teraz, to wyjdzie, że złoto kupiliście taniej, bo to działa na tej zasadzie. Złoto 4500, więc ja na razie jeszcze nie włączyłem kupowania, chociaż chyba jedne zakupy mi się zrobiły tutaj poniżej. No bo mi się wyłącza automatycznie zakup Pax Golda, jak dochodzimy do 4,5 tysiąca, nie? Więc teraz może jeszcze mi się coś kupi. Zobaczymy. No i srebro bardzo podobnie wygląda jak złoto. No ja się zaczynam zastanawiać teraz, to też już pisałem wam, czy by powoli nie zacząć znowu skupować sobie złota i może srebra, ale jeszcze bym wyczekał takiego momentu dłuższego. To będzie widać tutaj, nie wiem, na D1, żeby to zaczęło iść bokiem. No na razie to tak jeszcze to nie to. Google, tu była mowa, no to zobaczcie. Google, korekta. Coinbase, korekta. Apple, o tutaj jesteśmy na wsparciu. US30 od 23 lutego lecimy cały czas w dół. Tesla, korekta. Pepsi, korekta. Tu akurat Pepsi, Coca-Cola to są takie rzeczy, co długoterminowo. Tu zobaczcie, AT&T też to mam. Tutaj jesteśmy dość wysoko. PKN Orlen, no tu moim zdaniem mimo wszystko też powinni sobie dobrze radzić. No zobaczymy, co z tą ropą będzie, nie? Ale no jesteśmy wysoko. I teraz jeszcze chciałem SP500 pokazać. PKN SP500. No widać, że się łamiemy, nie? Czekajcie, bo ja tutaj tych wzrostów. Widać, że się łamiemy i zaczęliśmy się łamać. No i jeżeli faktycznie miałaby przyjść jakaś kryzysowa korekta, no to tu mieliśmy spadek 20%. No to tu podobnie, nie? 20-30%, więc no tak powinniśmy walnąć do 5500, nie? No i to też pociągnie za sobą resztę. No i zobaczymy, czy będzie dokupowanie. Jeżeli ktoś planuje dokup, to powinien zadbać o to, żeby mieć po prostu hajs na giełdzie, u brokera, mieć przygotowane środki, bo moim zdaniem będą to takie momenty, że e, może ciężko być złapać niektóre rzeczy, nie? Wiecie jak to bywa. Mamy czasami tak, że spadnie i idzie dłużej bokiem, a często jest tak, że coś spadnie na chwilę i zanim my się obudzimy i chcemy to kupić, to już to jest dużo wyżej. Zazwyczaj przy takich gwałtownych dzidach w dół i spadkach, to już też nieraz wam mówiłem, że dzieje się tak, że lecimy o 20%, a potem bardzo szybko to odkupują, wyciągają i wracamy o połowę tego spadku do góry, czyli tak naprawdę spadliśmy 10%. Ale ty w momencie, gdy jesteśmy tam na samym dole, jeśli to nie leci dalej, jesteś w stanie kupić coś i masz na dzień dobry 10%, 15% zysku. No ale tu też bym na spokojnie przeznaczył na to jakiś taki kapitał, żeby no, nie ładować się nad wymiar. Mamy dużo czasu. Naprawdę, ten rok zapowiada się, mimo tego, że jest nuda, to ja jestem mega pozytywnie nastawiony. Nie to, co się dzieje, bo to jest taka no do dupy wszystko. Ale jeżeli chodzi o okazje inwestycyjne, to mogą się naprawdę nam tu pojawić, nie? To o to mi chodzi. No i spokój. Spokój, bez nerwów, nigdzie się nie śpieszymy. Mamy dopiero marzec, a dla niektórych już. No zobaczymy, co tutaj dalej będzie. Większość z Was portfel sprzętowy już ma, więc jak możecie, powypłacajcie sobie z giełd.
Bitcoina zacznijcie kupować faktycznie na portfel. Jeżeli kogoś boli fee, to tak naprawdę jak popatrzycie teraz na fee Bitcoina albo Ethera, to są kwoty rzędu 1 do 2 dolary. I teraz sami sobie możecie zadać pytanie, czy ryzyko jakieś tam związane z trzymaniem tego gdzieś, gdzie nie jesteście właścicielami, jest warte tego 1-2 dolarów, nie? Ale tutaj też musicie zadbać o bezpieczeństwo tego portfela, czyli no, nie używać go do różnych dziwnych rzeczy. Tak samo jak telefon, ja na przykład no, jego zaktualizowałem, no nie jestem zadowolony z tej aktualizacji. Tam czytałem, że niby bateria ma lepiej trzymać. No ja jakoś różnicy na razie nie widzę, ale to aktualizację zrobiłem 2 dni temu. Potem jeszcze jedna wyszła, a teraz na razie jest ok. No ale mój telefon jest i tak cały czas orany i ja mam powerbanka, mi nie wytrzymuje telefon jednego dnia. Raz, że dużo powiadomień, ja dużo na nim robię, dodatkowo jeszcze jak zacznę kręcić vlogi, materiały, zdjęcia, filmy, to jest narzędzie pracy u mnie, w moim wypadku i ja go bardzo mocno używam. A co Jeszcze, sądzisz o tym wykresie, co pokazuje, wiesz, Bezczeń i hosta, ten taki ogólny? który masz wykres na myśli? Tak, zaraz Wiesz, mimo wszystko śmieją się z tego, ale ten kalendarzyk się sprawdza. Więc jak popatrzymy kalendarzykiem, to tak naprawdę dołek powinien być w okolicach wakacji tego roku na Bitcoinie. Zresztą wakacje zazwyczaj nie były za ciekawe. Wrzesień, październik, wtedy jakieś wzrosty zazwyczaj się pojawiały, nie? Może jakieś alty też się trafią. Nie interesuję się jakoś altami nadmiernie. Może faktycznie usiądę i coś tam poszukam, ale nie widzę perspektywy jakiś turbo wzrost. Ach, te 18-letnie cykle. No to sam widzisz, o co chodzi. No to akurat jest dobre. Czekajcie, ja wam to tu udostępnię. 18-letnie cykle. Tak tutaj się to prezentuje. No i my niby jesteśmy tutaj na tych wzrostach. No i tak. I teraz spadki 2,27, 2,30, recesja. No ale tutaj recesja może potrwać krócej lub dłużej, więc różnie z tym może być, ale tak jak to właśnie sobie sprawdzimy, to tak jak bazujesz na historycznych rzeczach, to co wam mówię, tym razem będzie inaczej. No niekoniecznie, że to faktycznie się tutaj sprawdza, więc mówię, tak jak tutaj mamy, no to kolejne tak naprawdę 3 lata, 4 mogą być bardzo ciężkie, nieciekawe, ale znów inwestycyjnie mogą być ciekawe, bo w takich okresach pojawiają się okazje. Tylko że jeśli wyprztykasz się z gotówki, wyprztykasz się z pieniędzy, to przeżresz to, przejesz te pieniądze po prostu i nie będziesz miał czego zainwestować. Dlatego już mówię od dłuższego czasu. Akumulujcie gotówkę, zabezpieczenie, bo przyjdą nieciekawe czasy, gdzie będą chcieli z kieszeni nam wyciągnąć hajs. Zacznie się też oczywiście kryzys na rynku pracy i to wszystko, to już widać. Niby to takie, wiecie, niby proste, niby tutaj macie wszystkie fajną mapę, no ale może być faktycznie, pod to wiele osób gra. Zresztą sam ten Buffett siedzi dalej na gotówce, nie? czeka na Bitcoina na 40. On to jest raczej anty-Bitcoin, ale wiesz, różnie może być. Jak on kupi Bitcoina albo napisze, że kupuje Bitcoina, stary, wiesz co to będzie? Będę słyszał twój szampan. O, jeszcze jakieś macie uwagi, pytania, ktoś coś chce zapytać, to dawajcie. W ogóle dzisiaj piękny internet, mamy nowe miejsce, w miarę jestem zadowolony. Ja, tam gdzie jesteś, to jest problem z paliwem, tak jak tu mówią? Jeszcze W nie, Tajlandii? Bali nie ma problemu na razie z paliwem, ale Filipiny już mają, już gdzieś tam zgłaszają jakieś problemy. Bali nie wiem, oni tu chyba skądś indziej paliwo biorą. Indonezja, a no Filipiny mają przesrane, nie? Tam zaczyna się ograniczanie ludziom możliwości zatankowania paliwa i w ogóle. No naprawdę będzie lipa. Zresztą sami zobaczycie, jak jeszcze będzie ta cieśnina przyblokowana, to i w Polsce się zacznie. Już się tak naprawdę dzieje niedobrze, nie? Tam widziałem, że niby obniżają VAT i inne rzeczy. To jest tylko
przykrywka i jak za chwilę walnie, to w ogóle. Nie wiem, na ile my mamy zapasy w Polsce paliwa, nie? Jakieś takie strategiczne, U nas są duże zapasy, jeszcze obniżają cenę. ale dupa się zacznie palić. No Nie no, najgorzej W tam, Kambodży już stanęło, nie? W Kambodży, nie? Już stoją, już tuk-tuki nie jeżdżą, kurczę, już transport usiadł, nie? a ty Greg nie mógłbyś pracować z innego miejsca niż z Anglii ogólnie? Znaczy ogólnie firma ma taką politykę, że musisz być 60% w biurze, do którego jesteś przypisany, nie? Idę do Także ja toalety. jestem przypisany do biura w Londynie, nie? Ale to tam jest najmniejszy problem. No, ale co do cen paliwa, nie? To tak jak mówię, nie? W Kambodży już wszystko nie? Już wszystko zaczyna stawać powoli, nie? Już im się kończy wszystko. Gaz się skończył już gazu, kurczę, tam w regionie w Kambodży, gdzie ja mam firmę, kurczę, nie można dostać. My jeszcze mamy tam trochę zapasów, trochę butli, ale jest dupa, nie? Tutaj nie wiem, jest Paweł z Anglii tutaj może? Na kolu? Nie wiem, jakie tam ceny u niego są, ale u mnie już prawie 2 funty dobijają za litr diesla, nie? Ja się na olej z frytek przerzucił. Jeszcze raz? Na olej z frytek. Wiesz co, ja się kurde właśnie przerzuciłem odwrotnie z frytek kurczę na diesla, nie? Bo wymieniłem silnik kurczę u siebie, miałem na manualnej pompie kurczę i wymieniłem silnik na dieslowy i kurde, tupa jest, nie? Teraz żałuję trochę, nie? Na TikToku było pełno wysyp takich filmików w Polsce, jak była promocja na olej. Chodzili i skupowali to koszykami i potem lali do auta albo do ciągnika. No ja ci mówię, ja jak jeździłem kurczę w COVID-zie, no to ja lałem, mój kumpel prowadził restaurację i od niego brałem, miałem system filtrowania w ogrodzie i wiesz, przez filterek przepuszczałem i bezpośrednio do zbiornika, nie? Jak odpalałem, trochę tam frytki było czuć, ale gliniarze mnie zatrzymali, to się śmieli, tylko nic nie mówili, nie? Także, ale też nie? Jak był taki tani, pamiętam, kurczę, kupowałem 5 litrów za 3 funty w Aździe, to jeździłem do Azdy, normalnie brałem, kurczę, po 100 A litrów, to wiesz, jest, to po jest 20 takie butelek. samo spalanie, czy większe? Ja bym powiedział, kurczę, że silnik nawet lepiej chodzi, nie? Jest taki samy, albo i nawet chyba troszeczkę niższe spalanie, wiesz? No tylko tyle, że wiesz, do Common Raila tego nie wrzucisz, nie? Musisz mieć Właśnie manualną chciałem pompę, która to, wiesz, zapytać, do przemiesza. jakiego auta to lałeś? Nie, no manualnej pompie, nie? No moje auto jest z 97 roku, nie? To jest Mitsubishi Pajero. 2.8 było w dieslu, a teraz wrzuciłem M57 z BMK silnik, to jest na Common Railu już, to już tam niestety nie zalejesz tego. No musisz stary wpakować z powrotem. Moja Buma by daleko nie Nie. pojechała, a 7 V8 na pompowtryskach to by chyba umarła. No, nie, musi mieć manualną pompę, chociaż mój kumpel ma z 2013 roku E-klasę, to miał 3-litrowy i wywalił ten 3-litrowy, wsadził OM605, to jest silnik też 3-litrowy, diesel i on był na pompie elektrycznej, on go przerobił na pompę mechaniczną i przemapowali to wszystko i kurczę, jest tak ogarnięte, że chodzi na starym oleju, nie? Kolejny temat to ja jestem tego zdania, że takie stare auto dobrze mieć. Oczywiście. I sobie jeżdżę tym. Mi nie jest potrzebne jakieś auto. A sam myślę, żeby nie kupić jakiegoś, może nie całkowicie elektryka, ale hybrydę jakąś. Tylko jak ja w Polsce jestem, no to tak. Mam dom, tam to mogę ładować, tylko że to jest w innym mieście. W kamienicy to nie wiem, ciężko. No a stare auto, mimo wszystko, no dobra, teraz już może tym nie wjedziesz w niektóre miasta, ale jak ja jadę do Warszawy, czy jadę gdzieś, to ja jadę pociągiem, nie będę się tam pchać autem. Dla mnie to nie jest żadna turbo okazja, żeby gdzieś się pojechać samochodem. Tak jak kiedyś lubiłem dużo jeździć samochodem, to lubię, ale to po autostradzie się fajnie jedzie, czy gdzieś tam. Mnie życie trochę zmęczyło jazdy samochodem. Jak ja robiłem w miesiącu, byłem 2 razy w Polsce, i to jechałem z Danii do Polski, to macie 1300 kilometrów w jedną stronę. To sobie możecie policzyć, macie 2600, no 5000 kilometrów w miesiącu na przykład, plus to, co jeszcze po Danii jeździłem. No i tak kilka lat, więc i dużo i mało. No mnie męczy już jeżdżenie autem. Mam z tego fan, ale to bym bardziej sobie kupił jakąś taką zabawkę. Plus ja zawsze mam pecha, że mi zabiorą prawo jazdy albo mam jakiś mandat, więc wolę unikać. To tak jak z dźwignią. Jeżeli wiem, że coś nie jest dla mnie, to omijam. Staram się nie używać za dużo, bo potem mam z tego po prostu po palcach, nie? No ale stare auto moim zdaniem warto mieć. Raz może inwestycyjnie
I też, ale to trzeba mieć gdzie trzymać, ale do używania, to wiecie, nie wyłączą wam tego auta, wlejecie tam olej, tak jak ten po frytkach i zajedziecie. Plus na takich starych autach, to ja nie wiem jak to tam spalanie, no ale mój samochód spala około 7,5 litra, może na mieście więcej, ale w trasie to nawet 6,2 czy do 6,5 litra ropy, więc ja na baku robię 1000 kilometrów albo i więcej, 1200, no bo tam 60-70 litrów chyba wchodzi. Więc mimo wszystko, jeżeli macie sprawny ten samochód, siadacie, jedziecie i tyle, nie? A tak może być problem. Więc wszystko fajnie te elektryki i nowe samochody, ale no ja jestem trochę szurem, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, nie? I ja bym takiego starego samochodu sprawnego się nie pozbywał. Plus, może dla mnie to naturalne, ja po prostu lubię stare auta. Mi się one podobają, mi się tym dobrze jeździ i tyle. To też można tak sobie tłumaczyć. Najlepsze jest to, że ja te auto mam od 2008 roku. To jest pierwsze auto, które kupiłem za swoje pieniądze i go nie zmieniałem. Nie liczę, ile tam władowałem hajsu, bo to było potrzebne, bo mi się non-stop potem ten samochód zaczął psuć, bo to też diesel. No ale jeżeli ktoś ma, nie wiem, sprawną benzynę, jakiś pancerny silnik, no to co tam się może zepsuć? Nie ma bata, żeby w takim samochodzie się coś zepsuło. Jeszcze jak ktoś wymienia systematycznie olej, dba o to. Więc no, o takie rzeczy też moim zdaniem trzeba byłoby zadbać, nie? Zresztą no, sytuacja jest napięta i tak, więc czy jakiś chociaż plecak przetrwania, rzeczy pod ręką, powerbanki, o tym ludzie nie myślą. Gotówka. No ja to mam wszystko przygotowane i jestem na taką kryzysową sytuację, powiedzmy, przygotowany. Nigdy nie będziesz w 100% przygotowany tak naprawdę, no ale mimo wszystko patrząc to, co się odwala, to no trzeba być przygotowanym na różne okoliczności, nie? Tak idąc bardziej w teorie spiskowe, to ja dość, że mam, że tak powiem, no pewne zapasy porobione, no to jeszcze na przykład wyposażyłem się w mierniki skażenia, nie? I O, szukałem, to kurczę, jest kolejna rzecz. no szukałem, wiesz co, na tym, na różnych grupach, na forach i tam gadałem z paroma chłopakami, którzy generalnie się tym zajmują. No nie chciałem kupować czegoś, wiesz, za tysiące, nie? Bo można, wiesz, pójść już tak grubo naprawdę, ale czegoś takiego do domu, mówię, kurczę, nie potrzebuję, żeby, wiesz, 1000 zamrozić. No i chłopaczek mi podesłał jakieś parę miesięcy temu linka do jakiegoś miernika na Amazonie i tak go miałem dodanego w koszyku. I ten miernik kosztował tam chyba 280 funtów. I w momencie go wyłapałem z jakichś, nie wiem, 2, może z 3 miesiące temu za 49 funtów na jakiejś promocji, nie? Mówię, kurde, zajebiście, nie? I najlepsze jest to, że mieszkam przy lotnisku tutaj w Luton, w UK. I w domu, no wiadomo, tam praktycznie pokazuje, że jakieś tam zerowe promieniowanie, jakieś tam bardzo takie minimalne, ale przeszedłem się, kurczę, wzdłuż, że tak powiem, lotniska, nie? Od razu na skali wskoczyło promieniowanie, nie? To jest ciekawe, nie? No bo to generują, wiesz, silniki, to wszystko to Tak, 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 generuje tak. promieniowanie, nie? Już jak tak gadamy, no to zadbajcie sobie chociażby o płyn Lugola, czy takie rzeczy. No bo jak walną atomówką, Selen, nie? No tam jeszcze był to ten tu Goa, też bym Selen, zrobił Magnes. sobie taką apteczkę. Ja mam w Polsce płyn Lugola. Ja to zresztą piłem, bo jak byłem u takiego jednego gościa, który mi tam robił te badania i sprawdziłem sobie niedobory, no to ja po prostu chciałem uzupełnić. To tak jak witamina D, nie? To wiecie, ja miałem witaminy D na poziomie 50 czy tam 40 paru. Po suplementacji, co wam zresztą pisałem, skoczyłem na 150. Teraz kończę jeść też witaminę, bo miałem przerwę, też nie jadłem wszystkich tych tu suplementów, chociaż mam z sobą. No to ostatnio znów zacząłem jeść. To zobaczymy, ile będę miał poziomu witaminy D3, bo jem takie 30-tysięczne, 30 000 i to też nie jem tego dziennie, tylko co 2-3 dni. No ale jak jadłem te 50 wtedy przez półtora, nie, przez miesiąc, potem przerwa, miesiąc, no ogólnie 3 miesiące mi to trwało, no to w 3 miesiące dźwignąłem sobie poziom witaminy D3 do 150 ostatnio, jak miałem badania, nie? A też nie robią badań wyżej.
Dają ci tylko do 150 i dalej ci nie pokażę, na przykład w diagnostyce. Mi tak To, pokazało. no to ja nie wiem, to ja będę chciał badania może zrobić w Bangkoku. Tutaj zobaczymy, co mi wyjdzie. Byłem tu u dentysty w Wietnamie, to nikt mi tak nie przeorał zębów, jeżeli chodzi Koronki o... robisz? Nie, 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 kamień usuwałem. Ja mam problem z kamieniem, mam od zawsze. No ale tak nigdy jeszcze mi kamienia nie usunął. Nie wiem, już minął tydzień, dwa, a mnie dalej zęby bolą. Ostro mnie tam przeorali. No ale zapłaciłem 70 zł na polskie może? 500. No, w Polsce pewnie 200 bym zapłacił, więc plus tego, że taniej, a też dobrze zrobione. Michał tu częściej był u dentysty i tam też robił coś w Wietnamie, nie? No tu nie chodzę teraz, bo to Bali, tutaj trochę inaczej. Bali to taka duża wioska jednak. Też jeszcze z takich ciekawostek, to tu nie budują wysokich budynków, bo to prawnie jest zakazane i te prawo zostało już ustalone dużo wcześniej. No i tutaj zabudowa jest niska, tam do 4. piętra, nie? Ale ja lubię Bali, mi się Bali klimat podoba i to wszystko. Mimo, że jest tak ciepło i się pocę jak świnia, no to mi się akurat Bali podoba, nie? To tak samo jak Koczang mi się podobał, bo zielono, ja lubię, tego typu klimaty lubię, no. No ale no mówię, to tak jak Greg, też o takie ciekawostki i nieciekawostki, ale zadbać o to, nie? Przecież jak walną atomówkami i się rozpęta jakaś grubsza wojna nuklearna, że tak powiem, to raczej tam po nas niewiele zostanie, ale lepiej chuchać na zimne i wiecie, jakby tam miała się wydarzyć gdzieś tam jakaś tragedia, no to lepiej być przygotowanym, że wiesz jak zareagować i co zrobić, nie? Więc poczytajcie o tym, o płynie Lugola, To o... tak jak o pierwszej pomocy. Lepiej wiedzieć, niż i żeby się nie przydało, niż żeby nie mieć pojęcia i żeby coś się wydarzyło. No, ja też nie chcę iść tu z wami jakoś dużo w szurię, czy coś, czy ten, no ale sami zobaczcie, co się dzieje. A odnośnie jeszcze tych rynków medycznych, to w Polsce próbują przepchnąć, nie? Odblokować rynek dla dużych graczy. Coś, jakaś tam ustawa była pisana właśnie To nie pod wiem. apteki, żeby uwolnić rynek w Polsce. To nie wiem. Ogólnie w Polsce, stary, to i tak jest mafia, moim zdaniem, no bo chyba się niewiele zmieniło niż to, co kiedyś omówiłem, że non-stop jakieś reklamy dziwnych suplementów, farmaceutyczne rzeczy, jakieś choroby wam wymyślają. Tego nie ma gdzie indziej. Ogólnie, jeżeli chodzi o Polskę, to wiecie, reklamy dziwnych leków czy suplementów na jakieś tam, kurde, nie wiem, syndromy nóg czy coś, to są wymyślone choroby, które moim zdaniem nie istnieją i to ludziom są sprzedawane tabletki. To jest biznes zrobiony na tym. To w Polsce tak się dzieje. To Jest jest taka albo lipa. reklama kredytu, albo leku. No, kredyty i leki, no to najczęściej chwilówki, nie? Bo to o te chodzi. Chwilówki i leki. No, ja nie widziałem gdzie indziej takich reklam. A tu w Polsce ciągle jesteście tym bombardowani. No i ludzie mają sprany mózg. A co tam za zmiany robiłeś na Discordzie? Mówiłem na samym początku live'a. Ale to, co zrobiłem, to tak jak wam mówiłem, no. Jeśli ktoś nie zdecydował się zostać na ten rok, to i tak poczekałem do końcówki ma tutaj. No i po prostu odpiąłem boty, zrobiłem przegląd osób, które mają albo włączonego bota, albo po prostu mają kartę podpiętą, albo ogarnęły donata bezpośrednio do mnie, więc według listy, którą mam stworzoną. I usunąłem wszystkim rolę HSH Pro, no i dodałem to wszystko manualnie, chociaż ci, co są podpięci kartą, to się automatycznie mi to zrobiło, więc tamte osoby automatycznie zostały na nowo dodane. Ten bot, który krypto ogarnia, to nie wiem, ale to zrobiłem manualnie, no i po prostu przypisałem. I zrobimy porządek. No jeszcze pewnie są jakieś kilka osób, co możliwe, że nie zapisałem sobie, ale to mi piszecie, jak coś jest nie tak, nie? Ktoś nie ma dostępu czy coś. Zrobiłem porządek, trochę wyczyściłem. Mam też zamiar jeszcze trochę przeorganizować tutaj Discorda, no ale na razie lecimy tak jak jest. Najważniejsze rzeczy i tak są u góry. Najważniejsze rzeczy omawiamy tu na live'ach. Moim zdaniem osoby, które są i poważnie do tego podchodzą, to po prostu oglądają te nasze spotkania. Staram się też robić te streszczenia, ostatnio wam wrzuciłem,
Ale to też jest takie ogólne, nie? To tam wszystko nie jest wynotowane. Znaczy ja się spóźniłem, bo myślałem, że będzie później przez przesunięcie czasu live. Nie, jest 18, bo na Bali mam jeszcze później. Jest 7 godzin. Więc tak naprawdę, jak u was przesunęli czas, to wróciło, że jest 6 godzin różnicy, więc o 12 jest 18, nie? I ja tak chcę, że północ. No teraz już mam drugą w nocy, więc wiesz, ta 18 mi tak najbardziej pasuje. Pewnie nie wszystkim pasuje 18, ale to po to nagrywam od samego początku, żeby po prostu ktoś mógł sobie posłuchać, o czym my tu gadamy. Praktycznie całego live'a nagrałem, nie? Pewnie coś tutaj zrobię i będę chciał coś publicznie zrobić z tego, co tutaj zrobiliśmy, więc powycinam te rzeczy, które nie chcę pokazywać, no i wrzucę sobie też tego live'a na YouTube, ale to nie wszystko, tylko ten początek i coś tam, nie? A z drugiej strony, jak ktoś chce do grupy przyjść, to i tak mi pisze. No ostatnio też, ja nie rozumiem, nie rozumiem. Z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, a z drugiej nie rozumiem, że jeśli ktoś wie o tym, że systematyka, budowanie czegoś wymaga czasu i trzeba dać się sobie minimum, tak jak ja mówię, 3 do 5 lat i teraz moim zdaniem będzie bardzo dobry okres na to, no to coś robi 3 do 5 lat, a nie, że po 2 miesiącach, po miesiącu, czy tam pół roku stwierdza, że to nie dla niego. Tak to nie działa, bo wiecie, tam dałem niektórym osobom miesiąc za darmo zamiast Ledgera, no to 3 osoby, tam było chyba 7 osób, albo 5, 3 osoby zostały, a 2 mi napisały, że rezygnują, nie? Że nie mają czasu, że za dużo tego. To ja się tak zastanawiam, jak za dużo. Na dzień dzisiejszy się nic nie dzieje. Ja się nudzę. Dużo to było w 2021 roku, gdzie my robiliśmy airdropy, alty i mnóstwo rzeczy. Więc stwierdzam, że to nie dla nich. Wiecie, ja też nie chcę tu ludzi ściągać, którzy... Znaczy pokazać chętnie pokażę i co my tu robimy. Ale to nie jest dla wszystkich. I że tak powiem wprost, zarabianie pieniędzy, inwestowanie, budowanie jakiegokolwiek bogactwa nie jest dla wszystkich. Jeżeli ktoś nie potrafi, nie wiem, wydać 50 euro na to, żeby mieć dostęp do pewnych informacji, do jakiejś grupy, bo mu szkoda, a nie wiem, wydaje na fajki, na imprezy i na coś, to nie jest dla niego. To ja też już do takich wniosków ostatnio doszedłem, że to nie ma sensu ludziom na siłę czegokolwiek dawać i uszczęśliwiać i wpychać jakieś informacje. Ja tu wkładam całe serducho, dzielę się tym, co robię. Mamy wiele ogarniętych osób, chociażby Greg dzieli się takimi informacjami, gdzie wy sami do tych informacji nie dojdziecie albo nawet nie pomyślicie i nie doszlibyście. Mam dostęp do, zarówno ja sam wykupiłem, jak i mam możliwości podglądania niektórych rzeczy, które są premium, więc ja wam te informacje częściowo przekazuję i wy nie musicie płacić, nie wiem, za dostęp do jakiejś grupy, czy do kursu, czy mentoringu 5 czy tam 8 tysięcy złotych, bo ja to mam, po co to robić? Więc teraz widzicie sami. Ja pewnie bym se to kupił sam, albo dostałbym możliwość korzystania z tego za własne pieniądze. A także jak mamy tutaj możliwość składki, donate'u, czy wspierania tego, co ja tutaj robię, no to mi to też pomaga, bo nie mówię, że nie, bo nie wydaję swoich pieniędzy całych na to. Mnie też to jest, amortyzuje pewne działania i rzeczy, które ja tutaj robię, nie? Siemanko. Jak dam ci high five, to ty będziesz zombie. Okej? Młoda szaleje. Gotowy? Ostatnio też parę osób mi też zadało pytanie, czy warto kupić mentoring Phila? Czy warto kupić mentoring tam kogoś? Czy warto kupić dostęp do portfela Tradera 21 też ostatnio, bo ostatnio zrobił film i tam o tym mówił. Ja nie wiem, czy warto. Ja nie będę mówić, czy warto, czy nie warto. Ja część informacji mam tamtąd i mogę się nimi podzielić tutaj. Więc ja robię swoje. Jeżeli ktoś chce wydawać 5-10 tysięcy złotych rocznie, może. I niech mi powie, czy było warto. Ja wiem, że no nie do końca warto, jeżeli ktoś nie ma dużego kapitału, nie? Dlatego po części ta grupa daje pewne możliwości, gdzie za cząstkę ceny mamy też tutaj możliwość wymieniania się informacjami z takich rzeczy, które są tam. Luzik, luzik. No i tak,
nie da, jak nic nie będą ludzie i tak z nim robić, i tak mogą kupić 10 różnych, a Ale kupią to za jest 50 dokładnie to samo, wiesz, ludzie tu wchodzą i nic z tym nie robią, a mają to za 50 euro, stary. To taniej się już nie da, to naprawdę to... No i ci jeszcze powiedzą na koniec, że chujowe, bo nic nie zrobi. W skrócie, no nie. No to tak jest, no to nie ma się tym co przejmować, ale tak jak mówię, osoby, które tu były przez ostatnie lata, przynajmniej mi żadnego złego słowa nie powiedziały, bo tu nie ma nawijania makaronu na uszy i to może też niektórym nie pasuje, nie? Bo chciałby słyszeć, że zostaniesz milionerem, że coś tam, jeżeli dupy nie rusisz, nie przyciśniesz, nie zaczniesz robić tego, co inni tutaj, czy chociażby ja, to no nie będziesz milionerem, będziesz takiem, jak byłeś przed tym, no bo możesz sobie kupić nawet 100 kursów, mentoringów, ale jeżeli nie zaczniesz działać, to nic z tym nie zrobisz. I dlatego też jest tyle hejtu na te różne rzeczy. Dlaczego ja za to biorę pieniądze, jak mi ktoś zada pytania? To już wam odpowiedziałem. Częściowo amortyzuję to mi moje rzeczy, które robię, plus dlaczego ja mam to robić za darmo? Dlaczego ja mam siedzieć tygodniowo z ludźmi, pisać z nimi, rozmawiać i mam to robić całkowicie za darmo. Robiłem to tyle lat i najlepsze jest to, że jak robiłem to za darmo, to ci ludzie mieli jeszcze mniejsze efekty niż jeżeli zapłacą te 50 czy 500 dolarów rocznie. 50 miesięcznie, 500 rocznie, tak? Więc ja wybieram coś, co daje efekty zarówno mi, jak i osobom, które z tego korzystają i które tu są. Bo się przynajmniej wiem, że się angażują. Ja pamiętam czas, gdzie nas było 50, 70 osób. Gdzie są ci ludzie? Ja nie wiem, co większość tych osób robi. Wątpię, żeby byli tak zarobieni. Spora część została, bo czuję jednak, że jest tu wartość i tworzymy coś fajnego, więc super. Ja jestem mega wdzięczny, bo po prostu mamy zajęcie. Mam zajęcie też ja się też, no mogę dzielić moimi przemyśleniami, informacjami, które gdzieś tam zdobywam, pokazywać nieraz palcem, żebyście sobie coś ogarnęli. Jakbyście byli sami, to wątpię, szczerze wątpię, że zrobilibyście 30% tego, co tutaj. Więc tyle. Mógłbym pocisnąć bardziej grupę i tak jak już wam mówiłem, nagonić tutaj osób, żeby no mieć więcej, nie wiem, 200-300 osób. Było tak przez chwilę. Gdzie są ci ludzie? Oni mieli po 20 dolarów miesięcznie, czy tam euro, możliwość zostania tutaj i ja widziałem, jak z roku na rok się wykruszają. Tak, było 370 osób. Z roku na rok coraz mniej i tak sobie myślałem, co jest tego powodem. To nie jest to, ja nie jestem powodem. Ja mam cały czas progres. Ja idę do przodu. Jeżeli ktoś robi to, co ja i robił to, co ja, to też by miał progres i szedłby do przodu. Większość tego wynika z lenistwa, nie wiem, z poddania się, z przepalenia, z wypalenia tym wszystkim. Ja rozumiem, że rynek ostatni rok dał po dupie bardzo mocno. I rozmawiam z ludźmi, którzy powoli nie chcą o tym rynku słyszeć, bo kryptowaluty. Ale to też dlatego ta grupa jest taka, że tu nie tylko robimy kryptowaluty, bo jakbym się skupił tylko i wyłącznie na kryptowalutach, to tak naprawdę mogłaby ta grupa już dawno nie istnieć, bo takich grup, które bazowały na sygnałach, na tylko kryptowalutach, czy tylko na altach, ich nie ma. Albo pozmieniały nazwy i wprowadzają nową świeżość. Ja się nie zmieniłem, ja jestem cały czas taki sam. Jedynie co, to z roku na rok mam coraz więcej doświadczenia, wiedzy i buduję coraz większy majątek. I do zduplikowania jest to bardzo proste, tylko trzeba robić. Trzeba zacząć szukać, zarabiać pieniądze i zacząć inwestować, podejmować ryzyko. A jak się ludziom nie chce, to potem kończy się to w taki, a nie w inny sposób, nie? I tak jak mówię, no kurde, już tą cenę zrobiłem 50 dolarów czy tam euro. Nie ma sensu nawet niżej tego robić. Wyżej mógłbym zrobić i mógłbym jeszcze, nie wiem, pocisnąć i kasować ludzi nie wiadomo ile, ale ja nie chcę. Nie chcę się bawić w nie wiadomo co. 50 dolarów czy tam euro to jest dla mnie naprawdę symboliczna kwota, to jest 200 złotych, jak to policzysz. Jeżeli kogoś nie stać, żeby, nie wiem, odwdzięczyć się komuś za jego robotę w formie 200 zł, to ja już nie wiem, no, w jaki sposób ja mam to tutaj działać.
Bo podejrzewam, jakbym zrobił darmowy wjazd, bo tak już było, na tą grupę darmową, to ta grupa darmowa nie żyje. Sami sobie zobaczcie, czy żyje, czy nie żyje. Tam nie ma. Żyła tylko jak były airdropy. Ale jeżeli chodzi o konkretne działania, to nie żyje, no bo darmowe rzeczy przyciągną osoby, które nie mają za bardzo kasy ani ochoty na działanie i szukają tylko okazji. Przykład. Wrzuciłem info o Revolucie, że mam promocję na Revoluta i dzielę się 50-50 tym bonusem. I no, napisało do mnie 3 czy 4 osoby, czy pomagam z depozytem. Kurwa, serio? 50 zł? Ktoś nie ma, żeby wpłacić 50 zł, wydać na rzeczy, które i tak musisz wydać miesięcznie, czy tam w ciągu tygodnia, bo tyle tam było tej promocji i dostaniesz ode mnie, nie wiem, tam 75 zł chyba było, bo 150 mam. Jeszcze wcześniej często pomagałem, ale to zawsze się kończyło tak, że mnie wydymał, nie? I ja byłem w pizdę tymi 50 złotymi albo 10 dolarami, albo ktoś mnie potrafił wydymać na 10 zł. Bo wiecie, ktoś ci pisze na Telegramie, czy dasz mu na depozyt. No i teraz tak, dajesz mu na depozyt i on nawet tej promocji nie robi, tylko zwija się z tym 10 zł. Też już miałem takie sytuacje, więc ja przestałem to robić, bo po co? Masakra jest. No i teraz jest taki okres, że coraz więcej tego typu rzeczy, nie? No, ostatnio eToro, to akurat dobrze jest z tym eToro, no ale ja też nie mogę dawać Ledgera za samo założenie konta, więc trzeba tam pewne ruchy wykonać. Ale na przykład ostatnio, tak jak wam mówiłem, kilka osób skorzystało z eToro z tego najwyższego bonusu, czyli wpłacili tam ponad 10 tysięcy dolarów. Są tacy ludzie, widzicie. I jeżeli daję takie możliwości, przyciągam takie osoby. Więc trzeba jakiś poziom zachować moim zdaniem, nie? No jest tak, że z kim się zadajesz, takim się stajesz. No jeżeli ktoś faktycznie, mówię, chce wejść na wyższy poziom, to dzisiaj nie ma lepszej opcji niż dołączyć tu i robić rzeczy, które my tutaj robimy, obgadywać te rzeczy. Jest wiele grup, ale jak ja widzę i mam feedback z niektórych rzeczy, no to tam się nic konkretnego nie dzieje, nie? A te grupy potrafią kosztować 200 dolarów miesięcznie albo i więcej. No mówię, minus, może nie minus, że my nie tradujemy. I ja was tradingu na dźwigni nie nauczę i nie mam zamiaru uczyć. Tak jak już ostatnio mówiłem, są grupy, gdzie możecie śledzić, patrzeć i przetestować na sobie za drobny kapitał, czy trading w ogóle jest dla was. Moim zdaniem dla większości osób trading nie jest dobry, bo wygeneruje tylko zbędne nerwy i problem. Długoterminowe budowanie kapitału i inwestowanie z dywersyfikacją, to się sprawdza u każdego, bo jedynie czego potrzebujesz, to cierpliwości, czasu w długim terminie. I wyczekasz moment, gdzie finalnie wyjdziesz w zysku. No chyba, że kupisz gówno coiny jakieś, to nie wyczekasz czasami. Ale jeżeli rozmawiamy o bitcoinie, złocie, srebrze, whisky, Lego, cokolwiek z takich rzeczy, to po prostu są takie momenty na rynku, gdzie masz ponadprzeciętne wzrosty i decydujesz, czy sprzedać, czy nie. I czy zabrać zysk. Ja jestem ostatnie lata za realizacją. I tak jak mówię, często ktoś mnie pyta, co byś ty zrobił? Ja bym sprzedał. Ja bym zabrał tyle, sprzedał procent 30, 50, 70 i bym odkupił. Zysk to zysk. Czy 50%, czy 100, czy 300, czy 1000, obojętnie. W ogóle, jeżeli ktoś ma już, nie wiem, 500% zysku, 1000% zysku i nie realizuje nic, dla mnie skrajne głupie zachowanie, bo ja w takich momentach to realizowałem naprawdę dużo, nawet pod 70% pozycji, bo to są chore wzrosty. No i też wam o tym przypominam, cały czas o tym mówię, więc wiecie jak jest. A jak ktoś ma obiekcje, pytania, no to pyta. Tyle. Dobra, będziemy kończyć. Jeszcze macie jakieś pytania? W ogóle dobra woda kokosowa, polecam. Macie jakiś pomysł, żeby zrobić jakieś takie mini spotkanie jak w końcu ściągnę do Polski? Ale zobaczymy, co będzie. Bo to jak najwcześniej to by chyba lipiec, sierpień trzeba było coś zrobić. No ja mam kilka spotkań umówionych już, ale to tak prywatnie, nie? Na kawę, więc jak gdzieś tam będę w okolicy, też będę dawać znać. Baziu jeszcze coś pisze. Dzisiaj widziałem, że jedna od tych duchowych spraw bierze 65 tysięcy rocznie za mentoring, ale nie pamiętam jak ona miała. No, widzicie, ludzie za to płacą. Ja nie mówię, że nie, bo był ten, jak on się nazywał, Coach Mike. On też jakieś chore pieniądze brał za takie rzeczy. No i tam większość osób
z tego nic nie wyciągnie. Z drugiej strony, szczerze, ja powinienem zrobić też cenę zaporową. I tak większość osób z tego nic nie wyciągnie. Nawijać tutaj makaron na uszy, brać za to pieniądze i liczyć, ale ja tego nie robię. Nie od dzisiaj mnie znacie i sami sobie kalkulujecie wartość, którą daję i cenę, jaką za to pobieram, czy chcę. No a jeżeli ktoś tu dołączył na miesiąc, to też nie jest w stanie tego zweryfikować w dłuższym okresie, plus teraz jest naprawdę ciężko. To ja mówię, ja was podziwiam, że wy dalej jesteście, bo jest nas około 70. Sztos. Dla mnie warto z takimi ludźmi robić i ogarniać. Nawet jak będzie 10 osób, to będziemy robić, bo warto. Jak się zaczną wzrosty, to znów będą się ludzie tutaj pchać i będą chcieli tipy, kiedy kupić, kiedy sprzedać i w ogóle na razie to trzeba się ustawiać pod zakupy i nic nowego się nie wymyśli. A ja staram się co tydzień z wami usiąść, pogadać i moim zdaniem to jest takie minimum. A znów większa intensywność generowałaby jakąś dużą presję, chociaż mieliśmy takie tygodnie, że po 2 razy spotykaliśmy się w tygodniu, ale większa intensywność generowałaby zbędną presję, myślenie, kombinowanie. Jak też obserwuję taką jedną grupę traderską, no to tam jest tak, rano jakaś odprawa, potem coś tam, coś tam. Jeżeli ktoś faktycznie lubi tradować i chce, spoko. Ale to też jest na siłę ciśnięcie ludzi do tego, żeby tradowali, bo to uzależnia jednak od emocji, od dopaminy. No i to, co Zaorski ostatnio zrobił, to on już potem, ostatnio tam napisał, że zrobił sobie niby przerwę, no i tam generowali ludzie dość spore obroty, nie? On to o tym mówił. No ale jak to ja tak obserwuję z boku, z poziomu takiego psychologicznego, no to ci ludzie, niektórzy popadają w taki amok. To jest taka schiza, nie? Kurde, jak dzisiaj nie zatraduję, nie zarobię, nie wiem, albo nie stracę $10, 20, 50, 100, to tragedia będzie. Zajmij się tym, co daje ci radość. Zacznij najpierw długoterminowo inwestować. Nie skupiaj się na tym, żeby na siłę zarobić pieniądze z rynku, bo finalnie stracisz. To lepiej się skupić tam, gdzie faktycznie możesz zarobić pieniądze swoimi umiejętnościami i część tego inwestować. Ludzie chcą się dorobić szybko, tu i teraz, a to ich później gubi. Wysłałem ci story na IG o tej pani coach. No sobie zobaczę, no. Sami zobaczcie, jak ludzie odpuszczają. Tu był taki przemiał osób na tej grupie. Nawet jak tak zobaczycie, to osoby, które ze mną na samym początku starały się tą grupę prowadzić, to dzisiaj ich nie ma. Jestem ja, Michał, swoje robi cały czas, Kuba gdzieś w tle, a reszty nie ma. Nie wiem, gdzie jesteście i co robicie. Właśnie, Tomek jeszcze był, nie? No Tomek gdzieś tam jest, nie? Ale też ostatnio dawno z nim nie rozmawiałem. Jak zrobisz sobie przerwę, to ja już mówiłem, jak ktoś zrobi sobie przerwę z różnych powodów, bardzo ciężko jest później wrócić w systematykę i w robienie tych rzeczy, a najgorsze to, że potem jeszcze przychodzi takie myśli, a po co mi to coś tam? I zaczynasz po czasie dopiero widzieć, że stoisz w miejscu albo się jeszcze cofiesz. Mimo że teraz na przykład część osób też tych efektów może nie widzieć, ale to ja wam już mówiłem i powtarzałem. Usiądźcie, zróbcie sobie stan gry, rozpiszcie rzeczy, majątek, umiejętności, to wszystko i zobaczycie za kolejne pół roku, rok, że zrobiliście progres. A jeżeli ktoś nie robi tych rzeczy, nie będzie widział tego progresu, bo jak? No jest przemiał, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Czasami niektórzy ludzie idą gdzieś sobie w jakąś swoją stronę, czymś się tam zajmują, robią jakieś swoje projekty i na przykład nie mają czasu na krypto, nie? To ja też to rozumiem. No ale to grupa nie jest tylko krypto, więc to jest takie trochę zakłamywanie pewnych rzeczy i wymówka. Dobra, koniec tego monologu i rozczulania się. Lecimy z kolejnym tygodniem, zobaczymy jak się otworzą markety i rynek. No i tyle. No i mówię, przygotujcie sobie hajs, bo prawdopodobnie będą jakieś zakupy, ale też bez szaleństwa, bo nie ma co. I tak jak powiedział Greg, no trzeba sobie przygotować kasę na przeżycie, bo będzie trzeba dociskać pasa, nie? Najgorsze jeszcze przed nami, tak mi się wydaje. Dużo Marines podpłynęło pod Iran, więc jak będzie działo, to... No ciekawe, czy podejmą działania lądowe tam, nie? To też nie czytałem. Dzisiaj to przyjechaliśmy tu,
Ja poszedłem spać, w sumie to się wyspałem, dopiero nawet nie byłem na X-ie, nie? No jak macie jakieś informacje dotyczące tego, to możecie tam na Discorda wrzucać, nie? W Hyde Park, to wrzucajcie takie info, żeby, no jak coś zwróci waszą uwagę, no bo ja dziennie czytam, jestem kilka razy na Discordzie, plus no piszę z wami czasami, więc po prostu ja sobie to tam przeglądam, jak coś mam też to wam wrzucam, ale to mówię, ja skupiam się teraz bardzo na konkretach, nie? Jak mam coś, jakieś przemyślenia, czy tu widzicie te notatki, czy to co ostatnio tam wam napisałem, to wolę raz konkretniej w tygodniu coś wam wrzucić, niż bombardować was zbędnymi impulsami i nie wiadomo czym, bo to też nie jest dobre, nie? To taki chaos, takie bombardowanie się informacjami z każdej strony, tym wszystkim, to nie jest dobre nigdy. Macie konkretne wytyczne. W ogóle teraz to problem będą mieli z insuliną ludzie. To się dopiero zacznie, bo to też ropa, nie? Tak, ogólnie bardzo dużo jest leków jest wytwarzane z ropy naftowej i takim zagłębiem generalnie lekowym są Chiny, nie? Które tą bazę do tych produktów wytwarzają. W związku z tym, że Chiny zostały odcięte bardzo mocno od ropy, no to tutaj już wiesz, zaczyna się nieciekawie robić, nie? No mówię, cały świat oberwał, nie? Przez Trumpka. Straszna lipa. I najgorsze, że to nie jest embargo, tylko realne uderzenia w infrastrukturę, nie? COVID to Tego był tak pikuś. nie cofniesz. No, przy tym no, to dokładnie. COVID to był pikuś. To jak mieliście srakę w COVIDzie, to przygotujcie się na jeszcze gorsze rzeczy, bo to będzie miało jeszcze gorsze konsekwencje niż ten COVID. I też nie chcę straszyć czy coś, ale inflacja będzie tak zapala, że się zdziwicie, nie? Dobra, kończymy tą smutną niedzielę. Życzę wam dobrego tygodnia. Widzimy się za tydzień, no i słyszymy się tam, piszemy na Discordzie. Jak coś będzie, to będę informować, jakby tam coś gdzieś było konkretnego. Także dzięki za dzisiaj, miłego, dobrej nocy. Siema, siema. Siema. Na razie, cześć. Cześć, pa.